Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pauper Dojo, takim już wakacyjnym. Zaczniemy od krótkich ogłoszeń i pozdrowień, jak zwykle towarzyszącym nam na czacie. Cześć Franek, cześć Jędrzej, czyli właśnie Piotr Franek i Moonwalker. Pozdrawiamy również całą ekipę, która jest obecnie na Paupergedonie w miejscowości Lubka na północ od Pizy. Dzisiaj taki pierwszy turniej Top Pauper Player, na który trzeba było mieć zaproszenie. Wiemy, że biorą w nim udział Franek i Skóra, biorą lub brali. Ja nie widziałem jeszcze wyników, kto się do tego top 8 dostał, czy już są, ale wiem, że Franek szedł bardzo dobrze, zrobił 5-2, więc tam gdzieś jakaś matematyka po prostu, czy będzie to top 8, on tak pisał, że się martwi, że będzie bardziej top 9, top 10, no zobaczymy, trzymamy kciuki. Oprócz zawodników gra Magic Podcast, jest tam z nimi Sodek. Tutaj Jędrzej mi pisze właśnie, że Franek niestety 10, tak jak się obawiał, no to i tak jest dobry wynik. Jeżeli jutro już w tym main evencie zrobi 5-2, to na pewno się dostanie do day 2. Tego mu życzymy, tego życzymy wszystkim innym. Jeżeli wiecie, kto jeszcze jest w tym momencie we Włoszech i będzie brał udział w jutrzejszym turnieju, to też dajcie znać, pozdrowimy, będziemy trzymać kciuki. A dzisiaj przygotowałem dla Was krótką rozmowę i trening ligę z bardzo znaną osobą, graczem z Rzeszowa, który gra różne formaty, ale i Pauper zajmuje bardzo ciepłe miejsce w jego sercu. Możecie go kojarzyć z top 8 mistrzostw Polski pauperowych, które były rozgrywane w zeszłym roku, ale myślę, że lepiej jeszcze możecie go kojarzyć z jego działalności. Na YouTubie prowadzi dwa szalenie popularne kanały, Wojna Idei, Szymon Mówi, pisze książki, czyli oczywiście jest to Szymon Pękala. Cześć Szymon, witam Cię serdecznie w Pauper Dojo. Cześć, witam wszystkich, witam. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie, że chciałeś mnie tu odwiedzić. Jest to dla mnie bardzo miła okazja też właśnie, żeby Cię z Tobą porozmawiać, bo znałem Cię wcześniej, nim się poznaliśmy na żywo, że tak powiem, w świecie pauperowym. Nie wiem, czy pamiętasz nasze pierwsze spotkanie takie na żywo i gdzie zagraliśmy na siebie. Wiesz co, przyznam, że nie, ale ja mam bardzo słabą pamięć taką do twarzy i tak dalej, więc rzadko podaję właściwe odpowiedzi na te rodzaje pytań. Przyznam, że po prostu szybko sobie ze mną poradziłeś, ja po prostu zapamiętałem ten mecz jako grę, w której popełniłem masę błędów, to był Paprykarz, grałeś Jundem, jeszcze takim z Kaskadą, ja grałem Madnessem, to był w ogóle turniej, który wygrał Twój brat Rafał, którego też pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale ja wtedy też jakby się zaskoczyłem, bo kojarzyłem Cię przez Twoje kanały, które oglądałem od czasu do czasu i mogę je szczerze polecić pod takim kątem, że przyznam, wysoko cenię sposób Twój prezentowania treści, podawania argumentów, bardzo to lubię, dają mi do myślenia, myślę, że wielu ludziom dają do myślenia i nawet jeżeli często się nie zgadzamy, to przyznam, że muszę się zawsze wysilić, żeby jakiś argument w swojej głowie znaleźć lepszy, a tak to zawsze z chęcią zaglądam. Twoje kanały są bardzo popularne, masz widzów idących w setki tysięcy łącznie w obu, masz odsłony w miliony, więc tym bardziej cieszę się, że jesteś tutaj u mnie. I tak bym chciał właśnie zacząć nasz odcinek. Jesteś obserwatorem, komentatorem życia społecznego, życia jakiegoś politycznego, można tak powiedzieć. Czy masz jakąś opinię syntetyczną albo analityczną, jeżeli chodzi o nasze środowisko magicowe? Opinii o naszym środowisku magicowym mam bardzo dużo. Nie wiem, czy wszystkie się nadają na wizję. Nie tak pół żartem oczywiście. Nie, ale wiesz co, to jest w ogóle, jak rozmawialiśmy wcześniej jeszcze, to wspominałeś, że będziesz chciał, żebyśmy pogadali trochę o tym, jacy ludzie grają w Magica, dlaczego w ogóle i tak dalej. To jest I ja się zacząłem nad tym zastanawiać, nie? Bo na to nie mam wrażenie jednej odpowiedzi, w tym sensie, że ja gram w Magica od 20 lat ponad. W zeszłym roku pod koniec stuknęło nam dokładnie 20 lat grania w Magica. Pierwszy dodatek, jaki kojarzę, to było Betrayers of Kamigawa. I przez ten czas ta gra się bardzo zmieniła, nie tylko na zasadzie takiej mechanicznej, wiesz, ale też na zasadzie
tego, jaką rolę w kulturze w ogóle można powiedzieć chyba zajmuje, ponieważ nie wszyscy, znaczy to wielu, podejrzewam, że ludzie, którzy grają w Paupera też w większości grają od bardzo dawna w tę grę, ale nie jestem pewien, czy wszyscy nowsi gracze zdają sobie sprawę, jak bardzo zmienił się Magic przez ten czas, choćby pod względem popularności. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy no to, że obraca się tam kartoniki z wróżkami i smokami, to było takie coś, z czego niemalże trzeba było się tłumaczyć w niektórych gronach, no bo to było dziwne, egzotyczne, podobnie jak wiesz, granie w RPG, czy w figurki, czy nawet w gry planszowe. Myśmy teraz w ogóle w tym momencie, jak powiesz, że w wolnym czasie lubisz grać w gry planszowe, no to nie jest nic dziwnego. Ale 20 lat temu, jak dorosły człowiek to powiedział, no to pytanie było, ale że co, w Chińczyka? Nie? Niejednokrotnie. Znaczy wiadomo, w zależności od kręgu to było bardzo różnie, ale przez to myślę, że wiesz, przez to też sami gracze w Magica inaczej może trochę samych siebie postrzegali, przez to jak byli postrzegani i tak dalej. I w ogóle przez ten czas, przez to takie mam wrażenie, że znormalizowanie się w ogóle gier, ogólnie, szeroko, bardzo różnych, nie? W ogóle 20 lat temu to był czas przecież, kiedy gry komputerowe były dla dzieci, w cudzysłowie. Nie? W sensie myślę, że to była popularna opinia w społeczeństwie wtedy. I w ogóle przez popularyzację gier zmienił się, wiesz, obniżył się też bardzo próg wejścia do grania w Magica, prawda, ponieważ to przestało być dziwne dla niektórych i to też się wiąże z bardzo zwielokrotnioną popularnością samej gry. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Magic nigdy nie był chyba bardziej popularny niż teraz, tak mi się wydaje przynajmniej. No i też to się z wielu powodów wydarzyło, tak? Nawet przez fakt, że Wizardzi przecież bardzo podeszli do maksymalnego obniżenia progu w graniu w Magica, ponieważ no, przez większość czasu istnienia tej gry jednak domyślną formą rozgrywki była rozgrywka w jakiś sposób kompetytywna, nawet jeżeli to było granie z kolegami gdzieś tam po godzinach dla zabawy i tak dalej, no to jednak to było 1 na 1, żeby wygrać. No a w tym momencie no, najpopularniejszą formą gry w Magica jest Commander i okazuje się, że to po prostu otworzyło im zupełnie nowe rynki, nie? Ponieważ nie każdy lubi kompetytywną rozgrywkę. Bardzo dużo ludzi gra w gry planszowe i w ogóle w gry, żeby się po prostu dobrze pobawić, a to, kto w to wygra, to jest zupełnie nieistotne, a trochę ciężko to oderwać, wiesz, z rozgrywki 1 na 1, gdzie rzucamy spele, żeby się zabić. Więc to też wpłynęło na to, że mam wrażenie, no w ogóle wiesz, nawet taka czysto demograficznie się zmieniła się populacja graczy w Magica. Nie tylko, żeśmy się postarzeli wszyscy, ale jak ja w pierwszych latach mojej gry, no to nie było sytuacji, że ktoś gra w Magica, bo jego rodzice grali w Magica, na przykład, nie? Nie było przyprowadzania dzieci, wiesz, a tak samo nie było starszych ludzi w ogóle, prawda? Tak, i myślę, że to, co powiedziałeś, bardzo się z tym zgadzam, zarówno odnośnie tego świata gier komputerowych, to nasze pokolenie, powiedzmy, zaczynało, dostawaliśmy od rodziców jakieś gdzieś pierwsze komputery, konsole, nasi rodzice tego nie mieli, więc ja na przykład teraz gdzieś mam syna w pierwszej klasie, on przychodzi i mówi, słuchaj, moi koledzy zaczęli grać w Heroesa 3, bo ich rodzice im to pokazali, ja mówię, chopie, to była moja gra właśnie, jak ja więc ja ci też pokażę Heroesa 3 i też jestem zachwycony i tak samo myślę z Magiciem, czyli my zaczynaliśmy te 20 parę lat temu, ci ludzie po tylu latach nadal grają, dołączyły gdzieś nowe pokolenia, ta gra się szalenie zmieniła, to na pewno tak trochę może sprofesjonalizowała, że mamy i arenę, mamy właśnie no oczywiście szereg turniejów, jakichś regionalnych, no, mistrzostwa mamy, nawet coś takiego jak akcesoria, nie wiem, koszulki. No jak ja zaczynałem grę, nie było koszulek na karty, tak ja były pamiętam worki, to. Nie? Te takie najprostsze, prawda? Tak, albo się grało po prostu bez, no po prostu, więc... No, w ogóle zwróćmy uwagę, że ja pamiętam, jak społeczność magicową, w sensie, czy społeczność, jak sposób gry w Magica zmienił
upowszechnienie się internetu, nie? Że nagle można było bezproblemowo nie tylko wejść i zobaczyć decklisty, które wygrywają, prawda, i je skopiować, ale też zamówić karty z internetu, no bo kiedyś miałeś tylko te karty, które mogłeś kupić w klaserach kolegów albo ewentualnie na Allegro. Tak, i nie znałeś cen, nie? Tak, kolejna sprawa, no przecież to jest, no to tak. Drogo albo sprzedawałeś tanio, tak, to się wszystko zmieniło, ale... Ekstremalnie się zmieniło po prostu, bardzo, bardzo dużo rzeczy po prostu się zmieniło w tym temacie. Choć nadal myślę, może to zostać jednak trochę cały czas niszowe hobby. Myślę, że to też nie jest aż tak ogromne grono ludzi, jak grających właśnie, nie wiem, jakieś gry komputerowe, nie wiem, Counter Strike'a, czy no, samych gier planszowych, czy jakichś karcianych, nie wiem, Pokemony pewnie jeszcze są też tak popularne albo podobnie popularne. Ja przyznam, że właśnie to na pewno da się sprawdzić, nawet tak sprzedażowo, nie? Ile która z tych karcianek jest bardziej popularna. Natomiast Magic oczywiście masz rację, że jest znacznie bardziej niszowy niż wiesz, większość gier komputerowych, nawet takich, wiesz, w sensie kooperacyjnych czy zespołowych, czy jakkolwiek to ten. Ale wiesz, bo to jest też taka rzecz, o której gracze Magica mimo wszystko często nie zdają sobie sprawy, że pomimo iż w ostatnich latach, czy tam 20 latach bardzo obniżono ten próg wejścia do Magica mimo wszystko, tak jak mówiliśmy, to nadal Magic jest bardzo trudną grą. Magic jest znacznie trudniejszą grą niż większość planszówek takich popularnych, czy nie mówię, że nie ma bardziej trudniejszych planszówek, ale takich, które są popularne wśród ludzi, wśród szerokich, że tak powiem, szerokich warstw, a tym bardziej niż większość gier komputerowych. I wiesz, to jest też taki argument, który ja bardzo lubię, kiedy jest przytaczany przy wszystkich sytuacjach upraszczania gry w Magica, nie, że o mój Boże, nie ma damage'y na 100, to koniec tej gry, prawda? Albo o Jezu, nie ma mana burnu, to teraz już nie będzie grania, prawda? A teraz ostatnio zmienili na bardziej intuicyjne to rozdawanie damage'y, nie ma tej kolejki, prawda, która była, no to w tym roku czy w zeszłym roku zmienił się rozdzielanie obrażeń, że wcześniej ustawiałeś kolejkę tych stworów, prawda, tak, zmieniła się zasada. Tak, potem była jeszcze okazja na zagranie jakichś instantów, tego teraz nie ma, to jest bardziej intuicyjne, no ale można powiedzieć, że odrobinkę zubożyło grę, że zmniejszyło liczbę możliwych interakcji, ale nadal ta gra jest przecież jedną z trudniejszych gier, więc to, że jedną z trudniejszych gier robimy odrobinkę bardziej przystępną, to tak naprawdę nie jest chyba jakiś straszny problem, nie? Więc jasne. To jacy ludzie grają w takim razie w Magica? Czy jest to bardzo zróżnicowane środowisko, czy jednak jakieś, można powiedzieć, jednolite o jakąś cechę? Ja tutaj chciałbym się podzielić taką swoją opinią, że w mojej ocenie fakt grania w Magica, jakieś, że to jest wasze hobby, wpisujcie to na CV. A dlaczego? Nie mówię tego też przez pryzmat tego, że ja, skoro gram w Magica, jakbym kogoś rekrutował i zobaczył, że gra w Magica, no to już jest kompan do pracy, bardzo, bardzo chętnie bym go widział w swojej firmie, ale moje doświadczenie jest, czy przy okazji robienia tego Pauper Dojo, czy przy okazji działania w stowarzyszeniu Common Magic, czy w ogóle organizowaniu, był ten turniej charytatywny Pauper dla Roberta, zauważyłem, że środowisko pauperowe, magicowe to są bardzo zorganizowani ludzie, bardzo tacy rzetelni, na których można po prostu polegać, angażujący się bez, że tak powiem, wynagrodzenia, poświęcający swój czas, swoje siły, swoje pracę i nawet ty, Szymon, jesteś teraz tego przykładem, osobą, gdzie ty prowadzisz swoje kanały, jesteś bardzo zapracowany, masz masę różnych zajętości, piszesz książki, a stwierdziłeś, żeby zagrać dzisiaj w Pauperka, przyjdziesz tutaj do mnie do kanału, który wiesz, ogląda może kilkadziesiąt osób, potem tych odsłon jest też nie za dużo, ale to robisz, za co ci bardzo dziękuję i tak ja widzę przynajmniej środowisko magicowe, więc sobie to wpisujcie w CV, myślę, że to zadziała na plus, tak oceniam. Ja powiem co innego, znaczy wpisujcie w CV granie w Magica, ale to dlatego, że tak w ogóle ludzie przeglądający CV
pozytywnie odbierają posiadanie jakiegokolwiek hobby, nawet jeżeli nie wiedzą, co to jest. To jest takie odrobinkę niesprawiedliwe w ogóle, można powiedzieć, ponieważ no, wbrew pozorom, no zwłaszcza jeżeli ktoś ma męczącą pracę zawodową, no to jeżeli ktoś ma ochotę po pracy po prostu sobie posiedzieć, albo nie wiem, pójść na spacer, albo nie wiem, zrobić coś, co nie jest skategoryzowane w żaden sposób, to jest zupełnie normalne, tak? I zupełnie właściwe, a tymczasem mam wrażenie, że bardzo duża taka korporacyjna, zwłaszcza sfera zawodowa, oczekuje niemalże od ciebie, że będziesz miał jakieś zainteresowania poza pracą, ale nie, zupełnie serio, warto wpisywać to w CV, choćby z tego powodu, że rekruterzy, i też mówię trochę z własnego doświadczenia, bo też mi się zdarzało to robić zawodowo, pozytywnie patrzą na posiadanie hobby, ponieważ to znaczy, że jest to osoba, która jest gotowa się w coś zaangażować. Tak po prostu, nawet jeżeli nie będą wiedzieć, co to jest Magic, a zwłaszcza jeżeli rekrutujecie się w jakichś branżach specjalistycznych, często technologicznych i tak dalej, to wielu ludzi będzie wiedziało, co to jest Magic i tym bardziej pozytywnie mogą na to spojrzeć. Natomiast taka rzecz, jacy ludzie grają w Magica. Jest to bardzo różni, natomiast w mojej prywatnej obserwacji, nie robiłem żadnych badań, ale w mojej prywatnej obserwacji i wydaje mi się, że wynika to głównie z tego, że tak jak mówiliśmy, ta gra jest mimo wszystko dość trudna i wymaga pewnego rodzaju manipulowania abstrakcjami. Ponieważ musisz sobie wyobrażać nie tylko, co w tym momencie masz na stole, tylko co te karty mogłyby zrobić, prawda, w interakcji z tym, to w moich obserwacjach w Magica grają w dużej mierze ludzie inteligentni, w sensie ponadprzeciętnie inteligentni. Nie mówię, że to jest uniwersalna cecha nas wszystkich, ale mam takie wrażenie, przynajmniej z mojego, że jest to populacja wyróżniająca się inteligencją tak na tle całości populacji. Ja nie mówię tego, żebyśmy się teraz fantastycznie poczuli, nie no, możemy się oczywiście fantastycznie poczuć, jak ktoś ma ochotę, ale wydaje mi się, że jest to widoczne, to jest przynajmniej wynik moich 20-letnich obserwacji tego tematu. Natomiast i wiesz, i tak samo, ale to jest taka ogromna generalizacja. Rozmawiamy na luzie, jasne, i też tak, się, tak, też się ale natomiast też zgodzę. taka jedną rzecz jeszcze dodam, że bardzo różnie, nawet nie tyle różni ludzie, ale różnie ludzie grają w zależności od tego, w co grają, ponieważ turniejowo grają ludzie bardzo kompetytywni. I to jest prawda o każdej grze. Tak? I to wiesz, i gry planszowych, i wiesz, nie, piłkę nożną, prawda? Jeżeli ktoś chodzi na turnieje, to ma tego bakcyla, prawda, tego gwoździa w mózgu, że trzeba trzaskać punkty i wygrywać, prawda? Ale jeżeli ktoś sobie gra w komanderka, albo wiesz, u siebie na stole, wiesz, tak dla zabawy, prawda, to ten będzie. To takie osoby będą, bo takie osoby na przykład jak się spotykają na grę, podczas gdy na co dzień w zupełnie inny sposób podchodzą do tego Magica, to można, to potem to mogą zderzyć się z zupełnie inną postawą, nie? Mam takie wrażenie przynajmniej. Ale to jest już takie szersze zjawisko do większości gier, podejrzewam tak naprawdę. No dobra, ale pytanie, czy Magic to w takim razie same korzyści, same zalety, że właśnie tutaj i ćwiczy, i rozwija inteligencję, i jakieś aspekty towarzyskie, i po prostu skoro się w coś angażujesz, to też dobrze jest w czymś wytrwać. Czy są jakieś czarne strony, tak, które możemy powiedzieć choć w kilku słowach, żeby mieć z tyłu głowy, że no nie, wszyscy rodzice, rzucajcie dzieci śmiało w Magica, jak tylko tam skończą, to może nie wiem, 13 lat, to niech idą w to hobby. Jakie są? Nie ukrywajmy, to jest drogie hobby. No, nie ma co. No chyba, że gramy w Paupera. Ale jak nie gramy w Paupera, to hobby jest drogie. I wiesz, ja się spotkałem w ogóle kiedyś z takim stwierdzeniem, z takim powiedzeniem, że to jest kartonowy krak po prostu, że wciąga i morduje. Natomiast wiesz, to tak troszkę pół żartem, nie, no wiesz, no to nie jest najdroższe hobby, jaki jest, prawda? I też nie ma, wiecie, natomiast jedną rzecz, z którą ja się, taka zupełnie serio, w cudzysłowie mroczna strona grania w Magica, i to są takie moje obserwacje, ja nie wiem na ile to jest szerokie zjawisko, ale jak otwierasz boosterka, to masz taką pozytywną emocję.
prawda? To jest ta dopaminka, ci się wydziela, bo otwierasz, jest zapach, przeglądasz i co teraz będzie. I no wiesz, jeżeli ktoś to robi, bo lubi, raz na jakiś czas se zobaczy, a co trafię, no to spoko, to jest trochę jak granie w loterię, nie? To jest trochę jak granie w loterię tak naprawdę, tylko że nie wszyscy pamiętają, że loterie, w tym również otwieranie boosterków, obraca się wokół gdzieś tam mechanizmu uzależnienia. I to nie chodzi o to, że jak będziesz otwierał boostery, to się natychmiast uzależnić. Ja podejrzewam, że to jest bardzo słabo uzależniające w porównaniu do masy innych używek, ale wiecie, ja po prostu znam ludzi, którzy na przykład po przegranym turnieju w LGS-ie kupują sobie boosterka na pocieszenie, żeby mieć zastrzyk pozytywnej emocji, albo nie poszło mi, to sobie kupię, żeby mieć zastrzyk pozytywnej emocji przy otwieraniu boostera. Tego nie polecam. Nie sądzę, aby to było zdrowe. Wiesz? Tak, nie, tu się w pełni zgadzam i też to był aspekt, który chciałem poruszyć, powiedzieć, który ja osobiście postrzegam jako taki największe zagrożenie i najgorsze, czyli hazard, uzależnienie, to otwieranie boosterów nie jest całkowicie neutralne. Sam znam takie osoby w różnym wieku, które potrafią przyjść, powiedzieć, dobra, kupię jeden, dawaj, otworzę jednego. Nic nie było. Dobra, drugiego, nie? I tak widać, że tutaj, no, a jak ktoś jest, tym bardziej młodsze osoby, które może, wiesz, no też nie planują dobrze budżetu, mają pieniądze od rodziców, to tym mogą być na to mniej odporne i bardziej się ku temu skłaniać. Mój syn, gdzie on bardziej Pokemony jeszcze powiedzmy gra, tam Magic ze mną czasami, no pyta czasami, mogę kupić boosterka, coś tam, ja mówię, nie, słuchaj, no przecież jak potrzebujesz jakiejś karty, o wiele lepiej podejść do kogoś, klasę, kupić konkretną, będzie taniej i to jest ta, co potrzebujesz, ale ten aspekt otwierania boosterka, hazard jest na pewno trochę uzależniający. Ja cię, Szymon, przepraszam, straciłem, teraz nie słyszę cię, coś jakby nam rozłączyło mikrofon, nie wiem, czy czat słyszał Szymona, bo ja w tym momencie, co mogłem stracić, gdzie jest dźwięk? Bo nie słychać, mówi też. Ja tutaj nic nie przełączałem, choroba. W czat pisze, że nie słychać, chyba że może udaje, że mówi, tylko nie, no niestety ja też nie słyszę Szymona. O. Halo, o, teraz jest jest, okej? tak, dobra, tak. Coś się, nie wiem. A teraz? Teraz jest w porządku? Wszystko dobrze słychać. Dobra, no możesz kontynuować Aha, że myśl. zacząłem mówić, że tym bardziej, co jest istotne, że to otwieranie boosterków jest zerowa konieczność robienia tego do tej gry. Ja prywatnie, tak ideologicznie nie otwieram boosterów w ogóle. W sensie chyba, że na drafcie, nie? Ale wiesz, zawsze jak nie wiem, dostaję boostery jakieś, nie wiem, w nagrodach czy cokolwiek, to ja po prostu chowam je do szafy i albo potem, nie wiem, sprzedaję, jak się zrobi tego większa liczba komuś, albo, nie wiem, jakiś chaos draft, albo coś takiego, ale ja w ogóle, i wiesz, i to jest w ogóle ciekawe, ponieważ ja już się spotykałem z takim, nie wiem, booster shamingiem tutaj, nie? Że no co ty, no boostera nie otworzysz? No ze mną się nie napijesz, nie? No, jak to nie otworzysz tego boostera, co wygrałeś? No weź otwórz, no co ty, no nie bądź taki, nie? To jest takie trochę śmieszne, ale wiesz, ja to mówię w sensie czysto tak ideowo na zasadzie, że otwieranie boosterów nie jest dobrą metodą, żeby dostać karty. Ono jest tylko po to, żeby poczuć ten thrill otwierania, no i do draftów, tak? Więc wiesz i... Boostery mogą być dobrym prezentem w sumie dla gracza Magica, kiedy nie wiesz czego szuka, czego potrzebuje, chcesz go czymś tam obdarować, ma jakieś urodziny, nie wiem, imieniny. Jasne, to jest jeszcze co innego, jak ktoś zaczyna i dla niego każda karta jest nowa, to jest jeszcze trochę co innego, nie? Tak. I wydaje mi się, że to jest trochę inna sytuacja i wiesz, chcesz mieć, nie wiem, kolekcję kart, zacząć sobie, coś tam będziesz miał, prawda? Ale w momencie, kiedy grasz w to regularnie i potrzebujesz konkretnych kart, to ja nie polecam w ogóle nie polecam otwierania boosterów, polecam kupowanie singli, jeżeli ktoś ich potrzebuje, po prostu i tyle. Zwłaszcza jak tak mocno swoją politykę zmienili Wizardzi, czy no powiedzmy teraz wygląda to, bo ja
więc miałem taką przerwę przez chyba z 10 lat i jak wróciłem do Magica, to się zdziwiłem, jak ten świat wygląda, no ale teraz tak, jest cały czas jakiś nowy dodatek, a to jakieś serie specjalne, kooperacja z jakąś grą, z jakimś innym światem, więc wychodzą nowe dodatki, nowe i oczywiście kolejne powody, żeby te karty kupić, więc trzeba uważać. Szymon, a czym w takim razie dla Ciebie jest Magic? Czy to jest tylko hobby, czy właśnie spełniasz tutaj swoje jakieś potrzeby rywalizowania, towarzysko? To jest bardzo Co się ciekawe znalazłeś w pytanie. tym świecie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Wiesz co, no mówię, ja więcej gram w Magica niż nie gram w Magica, tak? Bo ponad połowę mojego życia spędziłem w tej grze, bo od ponad 20 lat gram, a lat mam niecałe 35. To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, czym jest dla mnie Magic. Wiesz, no hobby to jest odpowiednie słowo, wiesz? Hobby to jest odpowiednie słowo na takiej zasadzie, że dla mnie prywatnie ja mam gwoździa w mózgu kompetytywnego. Ja czerpię dużą satysfakcję z rywalizacji na punkty, wiesz, i no taki po prostu, tak już mam, wiesz, ja przez bardzo różne gry grałem, wiesz, na przykład kiedy grałem w LoL'a, dalej bym pograł w LoL'a, gdybym miał czas, ale kiedy grałem w LoL'a, grałem wyłącznie rankedy. Nie wiem, czy macie takie, nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie, bo dla mnie to jest znacznie bardziej satysfakcjonujące, jeżeli gramy o miejsce w rankingu. Wiesz, ja swego czasu grałem też mocno w Warcrafta trójkę, wiesz, udało mi się, wiesz, i to na takiej zasadzie, wiesz, że no bo tam też był ranking i byłeś w top ileś tam na serwerze, prawda? I żeby być tam wyżej. Mi się udało nawet być w top 1000 w pewnym momencie na Northrend na serwerze, nie? I dla mnie Magic dobrze realizuje, zaspokaja tego gwoździa w mózgu po prostu, nie? Wiesz, ja nie polecam nikomu grać w Magica z tego powodu. To nie zachęcam, że to jest, wiesz, nie zachęcam, żeby grać w Magica akurat po to, ale akurat w moim przypadku to dobrze się wpasowuje w tę potrzebę, tym bardziej, że wiesz, ja jestem graczem Constructed ogólnie. Znaczy ja lubię grać Limited oczywiście też, ale Constructed raz, że też więcej po prostu dobrze się bawię grając w Constructed i też widzę, że lepiej mi idzie w Constructed. Tak? W Constructed zawsze mi szło lepiej, ponieważ to jest okazja do kombinowania, wiesz, do takiego, wiesz, do tweakowania, prawda, jak odrobinkę usprawnić ten mechanizm, żeby wyciągnąć 1% lepszej skuteczności. I wiesz, to się też trochę podejrzewam wiąże z faktem, że ja jestem inżynierem z wykształcenia, robotykiem i generalnie no to jest taka rzecz, która w jakiś sposób pasuje w jakiś sposób pasuje to do mojej dziury w mózgu po prostu. Mam w głowie dziurę w kształcie Magica, tak, parafrazując klasyków. Rozumiem, tutaj w międzyczasie parę wiadomości się pojawiło i Guchardo pozdrawiał sąsiada z Mickiewicza. Tak się zacząłem zastanawiać, o kogo chodzi, bo ja bałem, że mnie znaleźli prywatnie sąsiedzi, tutaj mieszkamy na Mickiewicza, ale chyba to nie była do mnie wiadomość, albo jeżeli... Do mnie to zdecydowanie nie była wiadomość. Więc już sam nie wiem. Hasu z lasu dał nam tutaj Bampa i Gift Tier 1, bardzo dziękujemy. Pytanie. Była, czy do mnie? O kurczę, to kto mnie namierzył? Kim jest Guchardos? No dobra, to dziękuję, pozdrawiam również i może zbijemy pionę na osiedlu. Czy będzie jakieś granie? Będzie, zaraz do niego przejdziemy. No to w takim razie właśnie, zanim jeszcze ostatnie pytanie, jak ci ostatnio idzie? Byłeś tydzień temu na Paprykarzu, grałeś? Co grałeś? Tak, ale byłem na Paprykarzu, ale tak przez problemy organizacyjne nie zagraliśmy dokładnie tego, co chcieliśmy i zagraliśmy w ogóle za mało, więc niestety zagrałem tylko tego Moderna sobotniego, na którym niestety skończyło się na 4-2, no ale oba te mecze to były takie bardzo bliskie a jestem, że tak powiem, a szkoda troszkę, bo w ogóle Modern jest w tym momencie moim ulubionym formatem, jest w bardzo dobrym stanie ten format, bo jest ekstremalnie szeroki.
jest po prostu co najmniej kilkanaście deków, którymi można grać tak w zupełności, że tak powiem, kompetytywnie z nadzieją na dobre wyniki, a najbardziej porąbany dek w formacie, jakim jest Boros, jest uczciwym dekiem. I co się rzadko zdarza. W sensie to jest oczywiście ekstremalnie szybkie, ekstremalnie odporne, bardzo szybko regenerujące się agro, ale jest uczciwe. To znaczy nie ma, zabije cię jedną kartą z czuba, jak z czubie, nie skręcę się w drugiej, nie wiem, czy jest szansa na zabicie cię w trzeciej tak naprawdę w tym deku. I to jest rzadki przypadek. W sensie ten dek jest, ja myślę, że ten dek jest bardzo wyraźnie obiektywnie najsilniejszy, ale też nie jest nie do pokonania i to nie jest chore combo, które sprawia, że odechciewa ci się grać. Tylko to nadal jest deck, który po mass removalu ma problem. Nie? Jeżeli najsilniejszym deckiem w formacie jest deck, który ma problem po mass removalu, to jest w miarę w porządku. I wybrałeś go, bo... Ja go nie wybrałem. Ja gram nekrodominencją grałem i to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ ten deck w ogóle nie jest tirowy w tym momencie, ale wydaje mi się, że to dlatego, że ludzie nie wiedzą, że on jest dobry, bo wiesz, ja nim też gram tak naprawdę, odkąd wydrukowali nekrodominencję w Modernie i są sposoby na złożenie tego deka, w którym radzi on sobie bardzo dobrze w obecnym meta. W ogóle wiesz, tutaj nawet widać, nie? Tutaj nawet widać, a nie widać, bo tutaj ja już mogę włączyć, ja już mogę nam przełączyć widok, będzie nas słychać i... Tak, tu jest otwarty ten pauper, nie? Tu jest otwarty ten pauper, ale ten dek ostatnio dostał fajne zabawki w postaci tych Cecilii. I ten Cecil w porównaniu z drenowaniem sobie życia z nekro i w drugą stronę z odbijaniem sobie tego życia potem, kiedy się już flipnie, zadziałał mi zaskakująco dobrze, bo ja go tak w ramach testowania wsadziłem tam do deku i żeby zobaczyć, a kto wie, może faktycznie to siądzie i okazało się, że działa po prostu zaskakująco dobrze na takiej zasadzie. Ale to jest, ale przechodząc do, że tak powiem, do tematu jest Pauper Dojo, więc do Paupera mamy przed oczami deczek, którym planujesz grać dzisiaj, czyli Mono Red Burn. Z tego co cię kojarzę, no to właśnie ostatnimi czasy te Berny grywasz, jest po banie kuldoty, więc bez kuldoty na Mistrzostwach Polski grałeś kuldotą. Powiedz, jaka jest właśnie twoja przygoda z tym deczkiem? Tutaj ja muszę sprostować taką jedną rzecz, bo ty powiedziałeś, że Pauper zajmuje ciepłe miejsce w moim serduszku. To nie jest do końca prawda. To znaczy sek w tym, że ja gram ten format, ja rozpoznaję, że on jest też, znaczy może inaczej. Ja tego formatu tak poprawdzie nie za bardzo lubię. I ja nie mówię, że coś z nim jest nie tak, tylko on tak prywatnie do mnie mało przemawia. Podejrzewam, że powodem tego jest to, że ma on mimo wszystko dość ograniczoną pulę kart. Wbrew pozorom. Pauper nie jest dużym formatem, ponieważ grywalnych kart jest w nim względnie niedużo i sęk jeszcze jednak jest taki, że istnieje w nim bardzo duża powtarzalność takich mikroarchetypów, że wiele deków opiera się na współdzieli, powiedzmy 2-3 te same karty, które ze sobą mają dobrą synergię. I ja nie mówię, że jest cokolwiek nie tak z tym, tylko wiesz, ja osobiście zawsze wolę, kiedy te archetypy są luźniejsze, że jest więcej miejsca na jakieś wpuszczanie czegoś, czego się nikt nie spodziewa i akurat może to zadziała na takiej zasadzie. Natomiast w Pauperze myślę, że byłoby to znacznie trudniejsze. Natomiast ja też mam takie podejrzenie, co bardzo rezonuje w tym formacie z ludźmi. Powiedz mi powiedzieć, co ty o tym myślisz, bo ja w sumie możesz mi powiedzieć, co o tym myślisz, bo mam wrażenie, że Pauper jest pewnego rodzaju unikalnym formatem, ponieważ on odzwierciedla nadal pewną erę w Magicu, kiedy spele były dużo silniejsze od stworów. Nie? Że stwory w Pauperze są naprawdę w cudzysłowie słabe w porównaniu do stworów w innych formatach, a jednocześnie w Pauperze grasz Lightning Boltem, Counterspellem i spelami z Moderna, nie?
Okej, dobra, to tutaj jestem w stanie się zgodzić, choć tu jak zacząłeś, to już poczułem, że będzie beef w takim razie, skoro Pauper Dojo przychodzisz i nam obrażasz naszego Paupera, no to dobra. Wiedziałem, że tak To będzie. się w takim razie trochę posprzeczamy. Ja na pewno nie mam takiego, nazwijmy to, porównania, czyli moje ogląd odnośnie tego, co się dzieje gdzieś w Standardzie, Modernie, Pionierze, to jest to, co posłucham na podcaście Gra Magic Podcast. Sam nie gram, więc no, wiem, jak wygląda Pauper i tyle. Nie w odniesieniu do tego, jak się gra w tego Magica na, powiedzmy, takim poziomie profesjonalnym czy półprofesjonalnym w innych formatach. I moja opinia jest taka, że Pauper jest jednak bardzo przyjemnym i zróżnicowanym formatem, że tych kart jest na tyle sporo, że zwłaszcza przy tej, nazwijmy obecnie polityce banów, unbanów, zmiany są duże. I ja, mając w tym momencie złożonych 20 deków do Paupera, jestem w stanie się naprawdę bardzo przyjemnie bawić dekami, które są całkowicie odmienne od właśnie Bernów, czy Monored, takiego Pingera w swoim wykonaniu, czy jakiegoś Madness Berna, który jest akurat właśnie moim ukochanym dekiem i nim chyba dzisiaj grał Franek, tak mi się wydaje, no przynajmniej go pożyczał, więc może jutro będzie nim grał. Są i właśnie te deki kontrolne, combo, jakieś typowo agro deki, więc każdy, wydaje mi się, znajdzie coś dla siebie, a z tym, że może nie ma w nim tak potężnych jakichś, nie wiem, legendarnych potworów, planeswalkerów, to nadal wydaje mi się, że jakby ich tam jakoś tak bardzo nie brakuje, że są, że okej, no tutaj silną kreaturą w Pauperze jest taki Tolarian Terror, tak, i okej, jest dopasowany do siły, nie wiem, pozostałych speli, tak mi się wydaje. Znaczy, wiesz, nie, ja broń Boże nie mówię tego jako jako minus, nie? Tylko mam wrażenie, że mam takie wrażenie, że to jest coś, co trochę odróżnia ten Pauper po prostu od innych formatów. Nie? I wiesz, ja absolutnie nie mówię, że tu brakuje tych silnych stworów. To jest właśnie unikalne w nim i podejrzewam, że to się właśnie ludziom podoba do pewnego stopnia. Ja mam wrażenie, że mój brat chyba w ogóle nawet to ujmował w taki sposób, że on to wolał czasy, kiedy w Magicu stwory były kiepskie. Parafrazując, nie, że wiesz, przed Flametongue Cavu był pierwszym dobrym stworem w Magicu. Nie? I nawet mówię tak trochę pół żartem oczywiście, ale jest to, wymusza to zupełnie inny styl gry, nie? Na takiej zasadzie. Nie mówię, to co ja mówię, to starałem się to powiedzieć w miarę możliwości, mało inwazyjnie, nie? Przecież mówiąc, że to jest na pewno nie mój ulubiony format, ja nadal w niego gram, że tak powiem, prawda? Tak. Natomiast jest, wiesz. A pytanie, przechodząc do deka, no to, że tak powiem, ja mam bardzo długą historię grania monoredami wszędzie. Więc... Ale w Pauperze, bo się wyjaśniło, grasz Monored Bernem, bo właśnie nienawidzisz graczy Paupera i chcesz im... Tak, dokładnie tak. Nienawidzę kompletnie tych ludzi, szybko przegrywają i zniszczyć im dzień. Nie no, żartuję oczywiście, tak. Nie no, oczywiście żartuję. Ale wiesz, bo ja tak w ogóle zacząłem grać tym Bernem w Pauperze dopiero przed tymi ostatnimi mistrzostwami. Wiesz, bo stwierdziłem, że jadę tam, bo akurat jadą ludzie, więc ja też pojadę. Nie mam dużo czasu na przygotowanie się, a to jest deck, który czasami wybacza, jeśli nie wiesz, co ma w deku oponent. Nie? Więc ja się ostatecznie i tak udało mi się jakoś tam w miarę cywilizowanie przygotować do tego i wyszło. Ale wiesz, to też jest tak, że jeżeli grałeś dużo monoredem w innych formatach w przeszłości, to są pewne bardzo mocno powtarzalne mechanizmy i przy składaniu deka, i przy grze już ostatecznej i tak dalej, więc jest to takie trochę dla mnie, wziąłem go dlatego, że podejrzewam, że dla mnie to był najłatwiejszy do grania dek, nie? Na takiej po prostu zasadzie. I zostało. Że bardzo mocny, bardzo dobry. No to jest oczywiście kolejna sprawa, no ten dek jest absurdalnie, w sensie, no jest po prostu bardzo silny. Pamiętam, ja sobie zawsze rwałem włosy z głowy, dlatego teraz mam zakola, jak grałem przeciwko Monoredowi w Paupera wcześniej, nie? Więc tak. No i dobra, i ta dzisiejsza wersja
to wydaje mi się być taki dość klasyczny, ten właśnie Pingerpern, który nawet w tej formie mógł gdzieś tam się przewijać jeszcze przed banem Kuldoty. Kiedy Kuldota została zbanowana, tej wersji nie ma, Pinger wrócił do łask i jest w tym momencie też eksperymentowany gdzieś w wersji mono Red Madness Burn, czyli staramy się też zagrywać i wróżki, znaczy discardować te wróżki, snackery, które nam wracają, jakieś spele za 0, ale właśnie Kessig Flamebreather, Thermo Alchemist, które nam mają czasami w jednej turze wygenerować dodatkowo tego damage'u, no całą masę. Co możesz powiedzieć o swojej wersi? Czy wzorowałeś na jakiejś internetowej? Czy tak, przejrzałem te internetowe wersje trochę i zanim przejdę do mojej wersji, to powiem, czemu nie gram tym deckiem z Madnessem. Ja myślę, że ta wersja z Madnessem jest, jak patrzę na ten deck, to jest fantastyczny. To jest świetny deck, świetnie wymyślony, świetnie skonstruowany, ale ja nie mogę grać monoredem, w którym mogę dobrać z czuba wróżkę za niebieską i czarną. W sensie, ja nie chcę grać takiego rodzaju deckiem, to nie dlatego, w sensie, ja myślę, że on może być silniejszy nawet, ale wiesz, do mojego prywatnie, do stylu gry, do tego, jak ja jestem nauczony i jak jest mi, że tak powiem, wygodnie grać, zdecydowanie wolę grać deckiem, w którym po prostu wszystkie rzeczy, które dobieram, albo są spaleniem, albo mogą dobrać spalenie, albo mają haste, albo coś takiego. Czy to i tak są pingery, więc, że tak powiem, to już trzeba przez zaciśnięte zęby je zagrywać, nie? Natomiast wiesz, wziąłem jakieś wersje z internetu, natomiast na przykład tak, gram 17 landami, zdecydowana większość tych wersji gra 18 landami i za mało grałem tym deckiem, żeby wiedzieć, która liczba jest optymalna, bo przy Kuldocie zdecydowanie 17 landów było lepsze, moim zdaniem, tak jak rozegrałem tych meczy naprawdę sporo, wydaje mi się, że dużo mi się lepiej grało z tym. Na przykład wiesz, tutaj kolejna rzecz to jest na przykład ludzie zwykle grają 2 albo nawet 3 Fire Blastami, z tym, że w decku, w którym masz komplet synthesizerów i komplet wręcz resolwów, granie nawet 2 Fire Blastami to dla mnie jest za dużo. Ja nie mówię, że to jest koniecznie zły wybór, ale ja wolę mieć w cudzysłowie względną większą pewność co do tego, że po zagraniu tego, wiesz, tego Impulse Drawu będę mógł na pewno to zagrać i będę na pewno chciał to zagrać, nie? Na takiej zasadzie, no bo czasem jest, wiesz, odsłaniasz te... No mogę poświęcić wszystkie góry, które mam, tak, ale pytanie, czy to jest absolutnie najlepszy pomysł w tym momencie. Tak, więc to na pewno zawsze boli właśnie odsłonić Fire Blasta z synthesizera gdzieś w pierwszej, drugiej, no trzeciej turze, gdzie szukasz landa albo zwykłych speli, a tutaj coś takiego. No właśnie. Kuldota grała 17 na pewno też dlatego, że tam chyba w ogóle nie było żadnych speli za 2. Poza Bushwhackerem jako kickerem. Tak, ale miała też tylko synthesizery, nie miała wręcz resolwów. Tak. Więc mówię, ja się absolutnie nie upieram, że to jest optymalna liczba, tylko jakoś po prostu tak wyszło. Zobaczymy. W sideboardzie nie mam Red Elemental Blastów i to Chciałem cię o to zapytać. To jest przemyślana, świadoma decyzja wynikająca z tego, że nie będę wydawał 10 ticksów na cyfrową kartę do Paupera. Właśnie chciałem zapytać, czy to jest świadoma, będę grał jak trafię na High Tide'a, trudno, na wróżki sobie poradzę Electricery and the Festivities. Nie, no tak, okay. Zasadniczo, nie, one oczywiście powinny tam być, ale dokładnie to, co teraz powiedziałem. Karty po 10 ticksów do Paupera w momencie, kiedy to jest format, którego ja bardzo rzadko gram na modo samym, nie? Jak już gram Paupera, to raczej na zasadzie, żeby sobie pograć właśnie gdzieś na LGS-ie, to po prostu nie. Mam je fizycznie i to mi wystarczy, tak? Nie muszę testować. Wydaje mi się, że nie wymaga testowania grania karty, która istnieje od 20 lat i wiadomo, jak się nią gra. Nie, to tak pół żartem oczywiście, ale nie ma ich tam po prostu. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie nam ich brakowało. Pytanie właśnie, czy ten deck wybrałeś też dlatego, bo można nim grać właśnie, tak powiedzmy, bez pełnej wiedzy o obecnej mecie, świadomości, na co się gra, masz swój plan, będziesz starał się po prostu jak najszybciej zabić przeciwnika, czy uważasz, że on właśnie w tym momencie jest bardzo dobrze wypozycjonowany na metę? Jedno i drugie jest prawdą. Jedno i drugie jest prawdą, ten deck jest dobrze wypozycjonowany i ja absolutnie tak. To, co zobaczycie za chwilę, ja podejrzewam, że lamił to, ponieważ po banie Kuldoty zagrałem tylko jedną ligę. Więc
Ale właśnie to jest dokładnie to, co mówiłem przed chwilą. Ten deck czasami wybacza, jak nie do końca wiesz, co w deku ma oponent, więc zobaczymy, jak będzie. No dobra, no to słuchaj, po naszej rozmowie, po tym wstępie myślę, że możemy szukać oponenta i zaczynać ligę. Sam deck, mam nadzieję, będzie leciał szybko jak to Bern, albo szybko do przodu, albo szybko do tyłu. Przypomnę, że jeszcze nikt Pauper Dojo ani 5-0, ani 0-5 nie zrobił. Czekamy na każdy z tych wyników. Więc czyli jak przegramy pierwszą, to trzeba będzie przegrać wszystkie inne, żeby zrobić coś po raz pierwszy. Żeby się wyróżnić, tak. Dokładnie, tak. Tej wersji się trzymajmy. No dobra, a masz jakieś, skoro jeszcze czekamy na oponenta, jakieś takie przeczucia, na które deki nie lubisz grać w Pauperze? W sensie, na co byś teraz tym nie chciałbyś trafić? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo tym dekiem tak nie mam. Wiesz, w sensie nie mam monoredem, nie mam deków. Znaczy, wiesz, może tak, nawet talie, które mi rzucają Weather the Storm w Pulse of Murasa, ja nie mam prawa się gniewać na nie, bo, że tak powiem, ja im robię gorsze rzeczy, że tak się wyrażę po prostu, nie? Nie wiem, czy mam... Mono Red jest tego rodzaju dekiem, że nawet jeżeli masz słaby matchup, nawet jeżeli masz, wiesz, talię, która po prostu robi ci strasznie pod górkę, to i tak idzie szybko, wiesz? Bo są takie, na przykład, wiesz, podobnie to tak zrobię taką analogię. W Modernie nienawidzę grać nekrodominencją na WB midrange, na Orczhof midrange, bo to jest mecz, który nie może się skończyć poniżej 50 minut. No nie ma możliwości, żebyśmy się wyrobili przed terminacją, bo to jest po prostu gra na wyniszczenie i tego nie lubię grać. A tutaj, no czasem koleś będzie miał po prostu 1000 odpowiedzi na mnie i szybko przegram, ale to nie szkodzi. Okej. Uczciwa postawa, też cieszę, że nie odczuwasz takiej jakiejś psychologicznej po prostu tremy przed jakimś dekiem, który cię od razu po prostu deprymuje. Mamy pierwszego przeciwnika, nie jest to nikt od nas chyba, bo tutaj też jest, wiesz, tradycja polowania na prowadzącego trening. Pierwsza ręka, co ty na to? Oponent zaczyna, to nie jest dobra ręka. To znaczy, jest akceptowalna, ale ona bardzo mocno zależy od tego, no bo co, będę musiał zacząć od Goblin Tomb Raidera, który w drugiej turze prawdopodobnie nadal nie będzie miał 2 powera, a w drugiej będę Casting Flamebrievera wrzucał i prawdopodobnie możliwe, że dopiero w trzeciej turze wbije mu jakieś obrażenia, więc ja to zmuliganuję, bo i tak jestem na drole. To jest w ogóle ekstremalnie ważna rzecz grania monoredem, zawsze, wszędzie, w każdym formacie, jak się muliganować. I to są, i bardzo często, w sensie, to jest ręka, którą da się grać i jeżeli z czuba dostałbym coś, co robi artefakt, to byłoby zupełnie w porządku, ale na tyle, na ile kojarzę ten deck, jest dostatecznie dobra szansa, że otworzę lepszą szóstkę. Ja teraz kliknę mulligan i zobaczymy rękę bez landów. No właśnie, to jest odważna decyzja. No zobaczyłeś widzisz, tutaj dostaliśmy, tak, to jest ręka z 5 landami i to jest ręka zdecydowanie gorsza niż ta, która była przed chwilą, ale tą zatrzymam. Ponieważ mamy w Ręce Resolve, lecimy z czuba i jeżeli dobierzemy też, i tak samo jeżeli na przykład dobierzemy, nie brakuje daleko do Battlecrafta, jest artefakt pod tego, a pod Goblina, znaczy tak, w sensie wolałem tą poprzednią rękę dla jasności, co nie, ale to jest tego rodzaju rzut kostką, który moim zdaniem warto było, że tak powiem, wykonać. No i zobaczymy, co z tego będzie. Nie, ja tę decyzję szanuję, też sam się łapię, że za mało agresywnie muliganuję, jak tylko widzę, że coś mogę grać, to zostawiam te ręce, to jest często błąd. Tak. Bardzo dużo o tym rozmawialiśmy w odcinkach, kiedy się tu pojawiał w Pauper Dojo Skóra, którego decyzje muliganowe też wydawały mi się czasami po prostu bardzo odważne. Proszę Państwa, jesteśmy w domeczku. Tak, jest Goblin Tomb Raider, więc możemy atakować od razu i wbijać damage, a przeciwnik, zobaczymy, czym gra. Czy jest to Madness, czy jest to Awka, czy jest to też jakiś Junt może, który jest ostatnio bardzo popularny, ale chyba będzie to właśnie Grixis Affinity. No, tak wygląda. No tutaj nie ma, że tak powiem, dużo. O, proszę Państwa. Dużo palenia.
Bern chyba nie ma tak źle na awkę, tak mi się wydaje, zwłaszcza Wszyscy mają źle na awkę. wszyscy. No, jeden z solidniejszych deków jak najbardziej. No Widzę, że przeciwnik, co on robi? Się przygotowuje, żeby odbić DJ tak. Lightninga. Dokładnie tak, ale wydaje mi się, że i tak to zrobimy. No bo zostanie na 8. Nawet na 5 z tym boltem. Mhm. Czekaj, stop. Chociaż nie, bo ja musiałbym. Nie, to nie ma. Możesz dołożyć landa, ale chyba nie będzie miało to znaczenia, czy odbijesz. Tak, no bo jak odbiję, no to nie zagram drugiego, tak? Tak. Więc, no ale robimy to, tak? Niech sobie spali tego goblinka, no ale on zostanie na... Tak, stosunkowo blisko No nie naszego będziemy celu. tego... Tak, dokładnie, tak. Zwłaszcza, że chyba Awka ostatnimi czasy też nie gra tak dużo tych Reconers Berghain, czyli to, co przed sideboardem dawało najwięcej życia, zwłaszcza jak się poświęciło Myra. Znaczy, jest na tyle tych wersji różnych, że tutaj można zupełnie zgadywać, że tak się wyrażę. No i tutaj lecimy z tym boltem z czuba, bo syntezator może odkryć rzeczy i tu nie ma co kombinować, że tak się wyrażę. O, życie, no. Jest blisko, ale oczywiście... No, wiesz, gdyby nie to, że są 3 landy na ręce, byłoby bez wątpienia troszkę lepiej. O, ale widzicie, i tutaj się już robią rzeczy. Jest Epicure, jest Blood, możemy sobie przefiltrować takiego landa potem. Chyba też i nie zagrywałeś w tej Tak, landa jeszcze nie zagrywałem, więc jest coś z tego będzie. Może. Przeciwnik na razie za wiele nie pokazał, no dobierze teraz trochę kart. Tak. Znaczy, przeciwnik musi być już taki, musi być spięty, że tak się wyrażę po prostu. Tak, zdecydowanie. No tak. Toxin Analysis trochę by mu tego życia dało, jeżeli też gra, ale skoro ma Hunter's Blowgun, to bym się nie spodziewał w tym momencie. No i teraz, że tak powiem, może powinniśmy móc zaatakować po prostu najpierw, bo podejrzewam, że on nie będzie chciał zejść do 3 życia. Tak, przy boltach, Chain Lightningach raczej nie. No i teraz już, że tak powiem, powinniśmy być w domeczku. No on może oczywiście gdzieś, nie zdąży galwanika, przynajmniej przed jednym pingnięciem go. No. Ale... Tak. No. Jest. To, co potrzebowaliśmy. Dokładnie. Pierwsze zwycięstwo, pierwsza gra. Sideboard. Dużo rzeczy. No właśnie tak sobie mówię, ten sideboard jest do dupy. W sensie ja tutaj nie ukrywam tego w najmniejszym nawet z tym i zastanawiam się, ale nie, w sensie musimy nawalić tego tutaj więcej po prostu, tak? I to Casting to Fire podejrzewam, że też walniemy. Myślę, bo nie ma co, że tak powiem. Co my tu mamy? Jeszcze szamany. Mówię, ja za mało gram ten deck, ale chyba możemy sobie spokojnie jednego Lavadarta nawet odpuścić. Tak, myślę, że mogą tu być stwory do odpuszczenia tak naprawdę, bo on właśnie gra szybko, może wrzucić ci myry i tak. Znaczy mam na myśli te w stylu Goblin Tomb Raider, tak. czy Voldaren Epicure. Tylko, że wiesz, to też jest taka sprawa, wiesz, a ja i tak dodaję szamany, prawda? Tak. Natomiast to też jest taka sprawa, że generalnie nie można znowuż odpuścić za bardzo tych stworów, bo nie masz możliwości odpuszczenia ich wszystkich, a jak zostawisz sobie ich bardzo mało, to jest
a Goblin Tomb Raider, jeżeli wbije 2 ataki, to jest już w zupełności Tak. wystarczająco dobrą kartą. Więc... Może i ten Chain Lightning w takim razie. Tak. Chain Lightning jest generalnie najsłabszą kartą po prostu w tym deku, nie? Tak czy siak. I tak naprawdę to ja chyba tego Fire Blasta też wywalę. Bo po prostu to nie jest ten. Jak uwaliłem jednego Lavadarta i zwiększyłem liczbę stworów, to ten Thermo Alchemist też można jednego odpuścić, bo i tak wrzuciłem 4 karty za 2 dodatkowe. Ponownie, taka rzecz jak sajdowanie się, kiedy się nie ma optymalnego sajdu, nie naśladujcie. Nie naśladujcie tego, co tu właśnie zrobiłem. Więc, ale zobaczymy, może jakoś pójdzie, że tak powiem. On się mulliganuje do 6, to jest wystarczająco dobry powód, żeby to kipnąć. Nie, ta ręka jest w porządku, jest ok. Tak, wydaje się bardzo, bardzo fair. Tutaj Radomir zapytał, czy nie wrzuca się Grave Hate'u na awkę i nie wiem, czy Szymon chcesz pierwszy odpowiedzieć. Nie wrzucam Grave Hate'u na awkę. Ja w ogóle, że tak powiem, nie lubię Grave Hate'u w tym deku. Jakbym miał normalny sideboard, to bym grał tylko 2 relikami. Z tego prostego powodu, że w tego typu dekach chcesz mimo wszystko, żeby każda karta coś robiła. W sensie, ja rozumiem ten motyw, ja rozumiem ten motyw, dlaczego się... Ja nie mówię, że to jest koniecznie zły wybór, ale to trochę zależy od stylu gry, w jakim chcesz grać po prostu tym. W mojej ocenie, jeśli też mogę powiedzieć, to nie wrzucałbym Grave Hate'u grając Burnem, nawet takim Madness Burnem, ale wrzuciłbym Grave Hate grając na przykład Jundem, grając Mirrora. Zupełnie co innego, oczywiście. Tak. Natomiast Burn ma inne lepsze karty i on chce jak najszybciej, więc perspektywa, że jakiegoś stwora czy 2 będzie sobie poświęcał Blood Fountain, 4 many, to niech on to robi, ja będę miał wtedy drogę, żeby go po prostu zabić. No i tutaj chyba, nie wiem, czy to jest dobry wybór, bo mówię, tym deckiem za mało grałem, ale zagram Thermo Alchemista, żeby po prostu być bardziej mana efficient, że tak powiem, niż ten Epikur, a Synthesizera w drugiej turze na 1 otwartą manę, jak dosajdowałem 4 karty za 2, to nie chciałbym rzucać po prostu. Zdiskarduj kartę i spokojnie. No, okej, zobaczymy, czy on zdejmie tego Alchemista. Też bym go raczej wrzucał. No, na razie nie zanosi się na to. Też mi się wydaje, że powinniśmy być względnie bezpieczni. Możemy zagrać sporo speli całkiem i tam tym Alchemistem on ma 3 arte, nie, ma dużo tego wszystkiego. No chyba zaczniemy od tego syntezatora, bo to jest alchemist, to jest tylko instant i sorcery, no właśnie. Tak. No więc chyba zaczniemy to w ten sposób mimo wszystko. To nie jest coś, co chciałem utworzyć. No właśnie, zwłaszcza z Crackland Shamanem i z samymi niezniszczalnymi landami, ale... Ale zawsze można zniszczyć Blada. Tak. I w dalszej części może nawet fontannę, jeżeli nam pozwoli. Znaczy, plus nie będziemy mieli nic lepszego. Dokładnie, plus tego jest taki, że on prawdopodobnie będzie musiał odpalić Crackclana, jeżeli mamy goryla w stole. Tak, i czyżby on właśnie postanowił posprzątać stół, więc w sumie sobie ten artefakt... To jest bardzo dziwna decyzja, przyznam. Został na 2 kartach w ręku i właśnie na 2 landach. Jestem bardzo zdziwiony. My dostaliśmy Kessiga. Tak. I jestem po prostu bardzo zdziwiony tą decyzją z jego strony. Czy ja dobrałem landa? Chyba tak. Tak. No dobra, no. Resolve'a zagramy, tak. No nie będziemy wydziwiać, że tak powiem. Góra, no.
Ale musiałem zagrać górę swoją, więc... Tak. A szybciutko się odbudował, jeżeli chodzi o karty w ręce. No, ale dla nas to nie jest zła sytuacja. Jest Tak. Jest raczej zupełnie w wytapowany. porządku. Jest zupełnie w porządku. My mamy tyle samo kart, powiedzmy. O, to jest, proszę, czy ile czy jak Idealnie. to jest tak, 5, 10, 11, 12, 13. Tak, poczekaj. Tak. 10, 11, 12, 13. No zależy jeszcze, co nam synthesizer może pokazać. Więc może od niego warto zacząć. Właśnie się zastanawiam, bo może wbrew pozorom właśnie nie. Bo nie, ja nawet nie mogę zagrać tych 4 speli. Więc nie ma tych damage'ów. Bo jak zagram Blasta... A już grałeś Landa? Tak, już grałem Landa. Okay. Tak, już grałem Landa. Więc zrobimy to tak... A nie, zaraz. To jest until your next turn, czyli to się nawet nie musimy śpieszyć. Więc faktycznie zagramy syntezator. Tak, bo to są... artefakt. Tak. Tak, dokładnie tak. A czy wiesz, mogłem też Epikura po 3 artefakt zagrać. Tylko, że on w swojej turze mógłby ci zabić Kessiga i już ten ping z synthesizera by... No i niestety. Landów nam nie brakuje, więc tak, że to zamiast, że Mountain zamiast, nie wiem, Lightning Bolta. No ale tu chyba nie będę, że tak powiem, wydziwiał, tylko tak to zrobimy mimo wszystko. A tak za 1,11, Galvanik za 5, to jest... Tak, no mamy 4 artefakty też, więc... Znowu jest to bardzo blisko celu. Tak. Nie, no wiesz, mamy 2 syntezatory w stole, no jeżeli on się z tego wygrzebie, to się przepotwornie zdziwię. No zwłaszcza, że zagrywa takie rzeczy, tak po prostu. Tak, stara się pozbyć tego Kessiga, może mieć oczywiście jakieś hydro jeszcze, żeby nam tego... No nie, ale wiesz, absolutnie w idiotyczny sposób robi to w momencie, kiedy widzi, że ja mam Galvanic Blasta otwartego na tym. Powinien to zrobić, wiesz, w odpowiedzi, kiedy bo ja bym rzucił to w endstepie, trzeba byłoby znaczy no na jedno by wyszło, tak? Ale tak. Czy on coś zagrał? Landa. No i już jesteśmy na etapie, że się boimy Voldarena. No, trochę się nie dziwię. Też się w sumie nie dziwię. Zamiast odpalać Blada, to co, może mieć kontrę ewentualnie? Nie kontrował tego Galvanika. W sumie to jest słuszna uwaga. Gdyby miał, zastanawiam się, co on może jeszcze mieć. Może mieć ewentualnie jeszcze poświęć artefakt, dostać życie, tak? I w takim ujęciu dostałby 4 życia, wszedłby na 10, to jest 7-8 obrażeń. Zastanawiam się po prostu, czy jest sens odpalać syntezator przed tym, tak just in case, ale właściwie to nie. Wydaje mi się, że właściwie to po prostu... Trzeba spróbować go zabić. Właśnie tak się... Tak, chyba on jest w na tyle złej sytuacji, że nawet jeżeli poświęci tego, żeby dostać życie, to no właśnie. Okej, no ale to za to nam się Voldaren też przebije jeszcze z 1 obrażeniem. Tak, ale to teraz możemy nawet podpalić syntezator, bo nawet jak coś za 2 otworzymy, to jeszcze Landa nie wystawiałem. No i możemy to tak zrobić nawet, więc... W sumie tak teraz patrzę, to źle to zrobiłem, ponieważ trzeba było najpierw zaatakować Voldarenem i istnieje szansa, że on by bloknął i przed obrażeniami poświęcił i ja bym go zabił wtedy w odpowiedzi. Tak, tutaj właśnie też Radomir zapytał, czemu nie atak. Najpierw też widział tę linię, czyli to my odpowiadamy na jego próbę wyleczenia się. O, widzisz, jest problem. Znaczy no dalej jest dobrze, tak? Ale tak, zdecydowanie trzeba było tak to zrobić.
No, on wrzuca armię swoich szczurów, Oj, ale się też wytapował tak, że chyba nie będzie no już mógł poświęcić. nie Pytanie, ma czy czarny. znajdziemy 5 damage'a w tej turze. Póki co tego nie widzę. Nie no, wychodzi na to, że zrypaliśmy mocno, że tak powiem. A jednak. Tylko poczekaj, nie mamy 3 artefaktów. Nie mamy, masz rację. Widzisz? Najpierw Zagrałbym. Zagrałbym i by było śmiesznie. Pytanie, czy on nie dobrał. Nie no. No też by zagrał teraz. No. Czy ma hydro w międzyczasie gdzieś? Może Nie jeszcze doszło. mieć. A jednak. O, Jeszcze inna kontra Metallic Popatrzcie. Rebuke, no proszę. Też dawno nie widziana, albo no. no rzadziej na pewno grywana. Szanujemy przeciwnika, dobre zagranie. Teraz pytanie brzmi. Nie, pytanie w ogóle nie brzmi. Możemy trochę poczekać. No, mamy 2 blady, więc w razie czego powinniśmy się tam gdzieś przefiltrować. Jak nam nie będą dochodzić rzeczy. Przeciwnik obstawia się armią myrów i familiarów. No rzeczywiście musimy liczyć, albo by się przydał jakiś draw właśnie. Niby przeciwnik jest na 3 życia, ale jeżeli no ma kontry i nie pozwoli nam zagrywać naszych rzeczy, no to jeszcze u tego celu nie jesteśmy. No tak, ale no generalnie cały czas mamy, że tak powiem, kopanie się w plus 2 karty. Nie, no tu nie będziemy akurat kombinować, po prostu go wystawimy. I tyle. Nie było żadnych lawadartów, nie przespaliśmy. Tak, lawadar w grobie by teraz się przydał. Ale nie, nic takiego chyba nie rzucali. One są specjalnie w innej ramce, żeby się wyróżniały. O, i Horwell Spring. Familiara. O! No tak. To też w sumie mogliśmy do pewnego stopnia przewidzieć. No tak, no okej, no posprząta nam stół. No tak, ale no mamy teraz jednoturowe okienko, tak, no ale w karcie z czuba, że tak powiem, w 3 kartach z czuba musimy znaleźć coś. Znajdujemy landę. Mamy 6 życia, tak. No dobra, no okej. No trzeba było zagrać. Znaczy w sumie nie wiadomo, czy to by się udało, on mógłby to po prostu wpuścić, nie? Wtedy. Tak, tylko wtedy nie miałby właśnie celu pod poświęcenie Reconer's Berghain. No bardzo możliwe, że mógłby to wpuścić i no, my byśmy i tak to próbowali zrobić i wpuścić. Aha, że wpuścić, a nie zablokować. Tak, nie zablokować, tak, okej, tak. rozumiem, racja. Tak, ale tamta linia pewnie byłaby ale tutaj jednak teraz lepsza. wielkie prawidło grania monoredem. Pamiętaj, że wygrywa się 1. i 3. grę. O, No i też ponownie nie ma chyba tu na co narzekać. chyba bardzo fajna ręka. Też mi się wydaje. Zobaczymy, jak przeciwnik do tej pory nie muliganował. Też tutaj zaczyna z 7 kartami sprawiedliwie. Teraz jakbyś tak zaczął z landa. O właśnie, proszę Państwa, to chcieliśmy zobaczyć. Chyba, że to będzie Crack Clan. To jest kuźwa Crack Clan. No to możesz, co możesz? Mogę się zastanowić.
Jeszcze na później zostawić tego Gorilla Szamana? Znaczy, no bo tak, zaczniemy od ataku. Mhm. No ciekawe linie tu się tworzą przy nim. Czekajcie, bo patrzcie co się dzieje. Idealnie. Proszę Państwa, co robi oponent? Tak się, proszę Państwa, przegrywa gry. Myślę, że się tego nie spodziewał. Zobaczymy oczywiście, co tam jeszcze trzyma. No tak. No, umówmy się, że do przeżycia. No jeszcze ten Casting to the Fire. Mhm. Zobaczymy, czy przeciwnik dogra jakiegoś Taplanda. My go możemy i z końcem boltować, chyba że wolisz zostawić, kiedy w stole będą właśnie Zaraz się Kessigi. dowiemy, co się będzie działo. Nie, jednego bolta, kurde, dobre pytanie. On ma 17 życia. On ma 17 życia i jednego bolta możemy tu puścić. No właśnie. Przeciwnik wrzucił zwykłego Swampa, no tak. Nie, ale nie. Chcieliśmy Wiesz zobaczyć. co, robimy to tak czy ja bym to zrobił tak czy siak. No, de facto opóźniamy go o turę w tym momencie. I to wiesz w swojej, bo żeby nie rzucił remowalu za 2 many, nie? A jeżeli ta zagrywka kupi nam dodatkowe 2 obrażenia z Tomb Raidera, to jest w zupełności. O, no patrzcie, no proszę Państwa, czy oponent jest w dupie i tyle. Tak, chyba. Tym bardziej jak teraz jeszcze my zdążymy wrzucić Kessiga, zagrać jakiegoś Chain Lightninga czy Lightning Bolta. Nie wygląda to źle. Właśnie teraz tak, mówię, ja gram tym deckiem drugą ligę. Czekaj, popatrzę, tu jakieś komentarze jakieś lecią. Mówię, że jak gram drugą ligę, to tym się zastanawiam, czy tu, ile on ma 11 życia, więc jak wrzucę Kessiga plus Chain Lightninga, to będzie na 7. I chyba tak zrobimy, żeby ponownie optymalizować po prostu te koszty. Ma 7 HP. No, spróbujemy w ten sposób. 1 plus 4 to 5, 6, 7 jest tyle 7 damage'a już widzę w stole, jakby w ręce. No, zaraz zobaczymy. Gorilla Shaman. On chyba jest wytapowany, że tak powiem. 3 bolt. No tak. Brawo, dobra. Tam był ewidentny błąd po prostu w tej poprzedniej, ale Od tego jest też dojo, że się uczymy. dokładnie. Za późno dostrzegliśmy, też czat podpowiada, brawo dla czatu, oni to zauważyli. Tak. Nie pokarało potem ta trzecia gra już raczej bezbłędna. Piszą, że nie będzie pierwszego 0,5. Nie będzie. No więc trzymamy teraz kciuki musimy za wygrać 5-0. wszystkie No. pozostałe, no dokładnie, nie ma opcji. Dark Pataman też nikt chyba od nas. Zobaczymy. Czym będzie grał? On się mulliganuje. No. Panowie, to jest ręka, która mi się nie podoba, ale to mocno zależy, czym gra oponent. Ponieważ jeżeli oponent gra czymś mało interaktywnym, to przeoramy go tym. No bo to będzie co? W trzeciej turze to by było 3, 6,
3, 6, 11, 17 obrażeń. Nie, źle liczę, bo mi zabraknie 1 many. Ale jeżeli on się muliganuje i ja i tak jestem na drole, to ponownie ja to zatrzymam. Zobaczymy, czy przeciwnik To skończy jest na taka 6. ręka, która może się trochę różnie skończyć. Mówię to bardzo, jakbym wiedział, czym on gra, to bym znacznie łatwiej byłoby to, że tak powiem, znacznie łatwiej byłoby. Tak, bo tutaj raczej wolno zaczynamy, czyli po prostu od drugiej tury Kesik i liczymy, że przeżyje. Znaczy nawet tak, no mówię, Boros. Boros, Jeskai. I ponownie, jest trochę lepiej. Tak, taka małpa chyba była idealnym, czy tym, co chcieliśmy właśnie zobaczyć. Dokładnie tak. O, Jeskai. Suplex, nowa karta. Tak. Czyli zadał nam. Nie, on wyegzailował? Wyegzailował, tak, jakby zadał obrażenia to. Tak, no właśnie, nie pojawiła się karta, tutaj mi to szybko przeleciało, po prostu wyegzailował. No też. Drugi suplex. No, skubany. Czyli już widzimy, że ten suplex nie taki zły. Ale my mamy drugiego Kesika. I ponownie, nie wiem w sumie, co on tam dokładnie ma w tym deku. Brainstorm, dobra. Myślałem, że jakieś straszne rzeczy. W międzyczasie Franek Komsta do nas dołączył. Dobry wieczór też. Siema. Gratulujemy dzisiejszego wyniku. 5-2 było powiedziane, i subskrypcję otrzymaliśmy w Prime od Franka. Powiedz, Franek, tylko właśnie, czym grałeś? Czy grałeś tym Madnessem? Czy coś zmieniłeś? A to jest Augur. Tak, w tymże Skyu no, spodziewamy się Augura, no oczywiście Fenrita, Archomancera, może być Kenku, Counterspellem. Na 15 życia. Tu jest ile? 3, 6, 10. No mam niby 15 obrażeń na ręce. 3, 6, Tak, dobrze 8, liczę? 9, 15, no. Tylko no pewnie ten Counterspell, no możesz. Znaczy nie wiesz, mam w sensie robienie, pozbywanie się na instancie wszystkich landów, to nie jest dokładnie to. Ale on się może wytapuje. Tak, to jest taka szansa. Bo jest to 15 obrażeń na tym. Tak. Franek napisał, że ostatecznie grał Mono Red Bushwhackerem i Rally at the Hornburg, czyli taką wersją agro, tak, która też i tam jest chyba ten szaman generujący manę też. Tak. Więc też można bardzo szybko wrzucić szeroki stół, nawet bez tej kuldoty. No i chyba oddamy tą grę, tą turę mimo wszystko. Tak, trzeba tu zagrać ostrożnie, bo właśnie on, no tak zostawiając 2 odtapowane islandy, ewidentnie sugeruje, że ma Counterspella, tylko 3 karty niby w ręku, w tym jedna to jest Ephemerate. Możemy z końcem tury próbować. No niech znaczy coś będziemy zagrywać z końcem tury, no bo musimy zwolnić, że tak powiem, manę. Tak. Do Metalcrafta i tak nam daleko. Więc... Tak, i chyba tego Lavadarta puszczę też. No, spróbujmy w ten sposób. A drugiego jeszcze Galvanika? Nie. No okej. No ponownie, jesteśmy na takiej tej, że...
Teraz to już nawet nie musimy poświęcać wszystkich gór, żeby go zabić. Tak, 10 życia. Jesteśmy 5 bliżej do celu. A właśnie, Jeskai może też grać oczywiście w rybę, czyli Muldriftera z Ephemerate, więc też się zaraz kopać wielu kart, ale w sumie jakby zagrywał tak, żeby się wytapował, nam to by pasowało. Efemerytuję, no ale nie. Ma 2 karty na ręce. Nie no coś tam ma. No, jestem mocno... Bolt. No to chyba będziemy coś musieli próbować. Tak, prędzej, że tak powiem, no w jego turze, tak czy siak. On oczywiście rebounduje, więc będzie miał pewnie kolejnego spela do ręki. No tak, tylko pytanie, no bo tak, kto go zostawi na hipotetycznie 6, 3, no i musiałbym Fire Blasta wrzucić, tak? Tak. No ale nie... Mówię, za mało grałem tym deckiem, ale wydaje mi się, że zostanie na jednym landzie to jest chyba jednak dostateczna... Że jeszcze zdążymy to zabić. Tak. W sensie, zwłaszcza, że jak będzie rzucał tego Bolta, to w odpowiedzi możemy puścić te 2 spele, tak, a potem gdzieś tam się z tym Fire Blastem próbować przekisić, że tak powiem. O, Lorien. Niech śmiało Dark Pataman zagrywa Loriena, Hardcast. Tego mu życzę. O, dobra. I on teraz ma na ręce Lorien i kartę, której nie znamy. Tak. Czy gramy Galvanika? Gramy, oczywiście, że gramy Galvanika. I teraz tak, bo on będzie na 7. No i teraz moglibyśmy go próbować zabić, poświęcając wszystkie góry. No, czy ma jeszcze jednego counterspella? Tak, no i musimy to, że tak powiem, zdecydować. Co może mieć? Może mieć też, nie wiem, czy ten spell taki, który dobiera kartę, a potem daje ci tyle życia, ile masz kart, też jest na instancie. Oj, tego nie mam pojęcia, przyznam. To tego jest nie mam pojęcia. Taki biały spell, zawsze zapominam jego nazwy, może czat podpowie. To chyba też jest niestety instant. Ale zaraz, nie, bo myśmy jeszcze jeden powinien koleś dostać z tego. Jeszcze jeden dostanie z tego, czyli będzie miał 6 życia, czyli wystarczy, że zagramy Fire Blasta. Nie będę musiał schodzić z ostatniej góry. Dobrze liczę? Nie, źle liczę. Tak. Jeżeli, albo tak, to zostanie na 6, a mam tutaj 5 obrażeń, że tak powiem, na tym. Nie, no, wiesz 7. Co zrobię? Wiesz co zrobię? Zrobię tak, niech to wejdzie. No. I po prostu Nie, to się też tak nie da. Wszystko, mógłbyś jednego poświęcić, Lavadarta po prostu zagrać z grobu. No właśnie o tym mówię. Tak, właśnie o tym mówię. Zostanie na 4. Dokładnie o tym mówię, tak. Okej, rzeczywiście. Union of the Third Path. Tutaj Radomir podpowiada, tak, to tę kartę mi chodziło. To jest instant, oczywiście. No i teraz. Twój druh z Rzeszowa, Haka. Pozdrawiam. Siema. Hakę. No, i się udało. Idealnie. Zostaliśmy bez kart, bez landów, bez niczego, ale uwalone. Przeciwnik zabity. No, dokładnie tak. Czy ja mam coś na niego w sajdzie? No i właśnie, to jest nie, groźba, że nie.
chyba również tutaj Grave Hate'u bym nie wrzucał, nawet Nie. jeżeli on już zacznie się kombić Archaeomancer z Ephemerite'em, to To znaczy, już że nie i tak się wyjdziemy z tego tak, po prostu, tak. tak czy siak. Z tych bridge'y też wydaje mi się gra trochę, ale za mało, żeby na nie wrzucać Nie, z Casting to samych the Fire. też mi się wydaje, że chyba nie ma co po prostu tutaj, nie wykombinujemy tego. Musimy chcieć go szybko zabić po prostu. No, po prostu tak. Tu by się mogły przydać Pyro lub Eret Elemental Blasty. Rzeczywiście. Possibly, tak, possibly, no, coś w tym może być. No i co z taką ręką robić? Doskonałe pytanie, bo tak w ogóle to czasem się One-Landery kipuje. Tak. Czy to jest ta sytuacja, gdzie jest synthesizer, jesteśmy na draw, mamy Great Furnace, mamy małpy, które możemy wrzucać. No właśnie, kurczę, chyba tak. Ja bym to chyba zatrzymał mimo wszystko, bo jeżeli on tylko nie zacznie mi egzailować tych małp, to będzie musiał coś z nimi robić, więc w końcu się do tego landa dokopie. Ale ponownie, nie upieram się, że to jest dobra decyzja. Ale Jest landscape na początek i glorienuje się po jakiegoś islanda albo duala. Tak, Glacial Fruit Paint, czyli biało-niebieski. tak. Oczywiście wiemy, że ma to egzailowanie. No tak, ale 3 egzailowań podejrzewam, że nie będzie miał. Znaczy miał 2 poprzednio. No ale patrzcie, to już w ogóle... Tak, to jest Taplan, to też stapuje po kolejnego Basica. Tutaj użytkownik UFOS Shadow pyta cię, Mono Red, really man of your talents. Nie wiem, kto się kryje, co It's a peaceful life. It's a peaceful, dokładnie. Oczywiście, Rogue One. Nie, Monored jest bardzo fajnym deckiem. W sensie Monored jest prostym deckiem, którym we wszystkich formatach. Monored jest prostym deckiem, którym względnie łatwo jest wygenerować, że tak się wyrażę, 90% skuteczności, ale przebicie się przez te ostatnie kilka procent jest już znacznie trudniejsze. I to jest standardowy deck easy to play, hard to master, nie? Dobra, ja mam małą zagwozdkę, ale nie mam zagwozdki. Chain Lightninga w to wrzucam. Tak, właśnie. To jest przykład, że my cały czas mamy tego jednego landa, nie zobaczyliśmy drugiego. Nasze małpy wbiły już 3 obrażeń, pozbywamy się Augura i wbijamy kolejne 2 obrażenia i jakoś tam tragedii nie ma. Nie, jest zupełnie, że tak powiem, okej. No tam suplex trafił na rękę, tak, ale chwilowo nie można go zagrać. A tak to jest to. I jest Union of Third tak, Path, to jest czyli instant, rzeczywiście przeciwnik dostał sporo życia. Ale agresywne małpy są agresywne. Tak. Jak będzie grał suplex w kolejnej turze, może nam się pozbyć jednej, 2, nadal będą atakować. Dokładnie tak. On wybiera cleansing. Ciekawe. Widzicie, proszę Państwa, dzieją się rzeczy. Zacznijmy od kombatu. No i teraz tak, oczywiście, jeżeli je zagram alchemista, to on po prostu dostanie supleksem na ryj. I pytanie brzmi, czy to jest optymalna zagrywka? Ile ja tu mam obrażeń? Tu jest 7. Mimo wszystko zrobię to. Bo suplex pójdzie w niego, ale małpy cyk, cyk tykają.
Tak, wydaje mi się, że to nie jest złe zagranie. On się będzie wytapowywał. Może oczywiście ci tych stworów wyrzucić ze 2, No. ale nadal ten stół jest przyjemny. Pełna ręka, w tym 2 syntezajery i wręcz resolve, więc my trochę tych kart jeszcze, mam nadzieję, zobaczymy. Mamy paliwo na dłuższą grę jeszcze w zupełności, więc a on mimo wszystko ten zegarek gdzieś tam on się rozbudowuje mocno, tak? Tak, to jest właśnie zaleta Jeskai, że w Panie! tym momencie już... Agresja na małpach. No, On ma 16 życia. I to będzie agresja zamiast syntezatora nadal. cały playset małp, proszę. Które już wbiły tak, 4 teraz, czyli 8 plus 7, 15 damage'a wbiły. No, to są całkiem spore liczby, że tak powiem. Czy ja chcę odpowiadać na to? Ja chcę na to odpowiadać. Właśnie przeciwnik jeszcze czuje się pewnie, zagrywa Hardcast Loriena, chociaż ma 5 kart, no ale ma dalej 3 many otwarte. No, możliwe, że będzie chciał to Union dograć potem, nie? Żeby dostać... Tak, 9 9 życia. No, No, nie, czy 8 dostał? 8, tak. 8, okej. Ale to są, wiecie. Dobra, ma 16. Ponownie, czy ja chcę Voldarena i Bolta na instancie, czy ja chcę coś kombinować z tym synthesizerem? Nie, ja dalej chyba chcę grać Voldarena i Bolta na instancie. Też by nam się przydało więcej many, co prawda. Tak, to prawda, ale wiesz, nawet jakbym powiedzmy odsłonił z tego syntezatora Landa, to no... Jest Archeomancer, który wyciągnie pewnie Union Tak. Third Path. Tak, więc tutaj może ta zabawa z dodawaniem sobie życia potrwać długo. No. I trochę strach mu go sprzątać przed, nazwijmy to, jakimś efemeratem. No właśnie, więc Ojejuniu. Dobra, no teraz to już musimy ten syntezator wrzucić, bo musimy mieć otwartą manę na Bolta. O, proszę Państwa, Więc mamy to. On przekopał już tyle kart, że szansa na to, że nie ma efemerata na ręce jest dość płonna. To prawda. Więc chyba będę musiał po prostu oddać tą turę. No. Tak, spodziewam się, że Najbolka, Majkan, Spela No ja też tak się spodziewam, no ale cóż trzeba można próbować. zrobić. No, Dispel. No dobra, więc pytanie brzmi, czy to jeszcze ma sens? Och, no cóż, obawiam się, że przy tylu kartach w ręce my mu tego komba pod tytułem Archeomancer, który co turę będzie wyciągał do Union Third Path, To też myślę, że szansa. nie wyciągnie. Zobaczymy, że tak powiem, czy coś dobiorę, a czy nie wiem do końca, co by to miało być, ale no ma 7 kart. Nie, dobra, nie, to się raczej mija z celem. Uciekł. No, nie byliśmy wystarczająco szybcy, niestety.
No i też tutaj chyba nie będziemy, że tak powiem, wymyślać tego koła na nowo. Ale ponownie, Monoredem wygrywa się pierwszą i trzecią. Oby właśnie tak się stało. Na razie te ręce całkiem przyzwoite, więc byle nie trzeba było jakoś mocno muliganować. No i właśnie, tam zaczęliśmy z One-Landerem, mając synthesizer i trochę nas to spowolniło na pewno. Tego drugiego landa długo nie zobaczyliśmy. Co z taką ręką? To jest 9, 10, 11, 12, 13, 14. No właśnie, to jest to pytanie. To jest to pytanie. No bo tak, małpa wbije co najmniej 2 obrażenia. Tutaj mamy, czy to jest 2 plus 9, to jest 11, 12, bo nie mamy góry. 13, 14, bo nie mamy Metalcrafta. Ale jakby był jakikolwiek Metalcraft, może tak, bo tego typu ręce należy rozważać na tej zasadzie. Jeżeli to jest ręka pod tytułem jeżeli dojdzie mi cokolwiek, to wygrałem, to taką rękę można kipnąć. Ale to chyba nie jest ręka pod tytułem jeżeli dojdzie mi cokolwiek, to wygrałem. No bo mamy tak, mamy 7 stworów za 2, mamy no syntezator jest ok, tak, ale mamy 7 stworów za 2 i mamy wręcz rezolwy, czyli mamy 11 kart, których absolutnie nie możemy, ale dobra, zastanówmy się, mamy 11 kart, które nas w ogóle nie urządzają i wszystkie 12 z Fireblastem i wszystkie inne zasadniczo są zupełnie dobre. No to się muliganuje. No też mi tak wydaje, że tutaj te dobre to jest właśnie bardziej... O, i to jest, proszę Państwa, 300 razy lepsze. Tak, o. Dobra, teraz pojawia się pytanie, czy chcemy schować Epikura. Tak, chyba tak. No bo jeżeli my w drugiej turze wrzucamy alchemista, tak, no bo jeżeli alchemist dostanie na ryj removalem, to nie dostanie nim goblin. A jeżeli alchemist nie dostanie removalem, to będzie po prostu bardzo dobrze. O, proszę Państwa, to jest obrzydliwe, to jest przerażające. Teraz tylko nie skipnąć jakiegoś kombatu. Tak, bo to jest największy, wiesz, to jest co 10. grę Monoredem przegrywa się właśnie w ten sposób. Suplex. Może być. Teraz tak, czy ja powinienem zagrać tego landa? Ta. Dobrze. Tak, jest to 3. tura przeciwnika, no zagrywa Preordaina i zostawia ta planda, więc jest, umówmy się, że jest nieźle. Może być to Bolt, może być to oczywiście jakieś Hydro, ale wydaje się, że no już 2, 3... No nie zabijemy go, ale 6, jest... tak, obrażeń trochę się uda wrzucić. Tak, to jest nie zaatakować alchemistę, też mi się kiedyś zdarzyło. Tak, no.
Na modo Defender chyba powstrzyma przed Pytanie, nie, to tak, to nie na modo. I to się chyba w ogóle udało, chyba nikt nie zaprotestował po prostu. Atak wszystkim, tak, coś to takiej zasadzie. Pytanie brzmi, czy ja to chcę robić w swojej turze, w sensie, czy on ma, mógłbym go hipotetycznie zostawić na 2. Gdyby miał Blasta, to by spalił Goblina. Może mieć Dispela. Widzieliśmy Dispela. I chyba po prostu to mimo wszystko puszczę. Dobrze. Tak, oczywiście on może nam spróbować zabić alchemista, zanim zadziała jego trigger i zanim go tam odtapujemy. No tak, ale czy to jest ten przypadek, to się przekona. Nie, no w sensie w tym momencie, że tak powiem, No, znowu jesteśmy blisko, się wydaje, żeby może nie zapeszyć ani nie przyspieszyć. Okej, tak, po prostu okej. No tak, bo mogę teraz strzelić za 5 po prostu. No, tak, to jest 2, ten ma 3. Co wyskoczy z małpy, bo dokładnie to może być... Tak, dokładnie tak. Czy warto w takim Właśnie się zastanawiam, czy może inaczej jest. Jakie są sytuacje, jakie są powody, żeby tego nie robić? Czy są jakieś powody, żeby tego nie robić w tym momencie tak naprawdę? No zostajesz z jedną kartą na ręku, to zawsze mniejsza niepewność dla przeciwnika niż z dwiema. Tak, ale tak. Wiesz, na przykład nie wiem, dobiorę stwora z czuba i usuwam mu w ogóle martwe Dispela na przykład, prawda? Musi zabić alchemista w tej turze. Tak. Nie, robimy to po prostu. No już. To może oczywiście mieć Union of Third Spodziewa się, że ta nasza karta ostatnia na ręku to jest właśnie pewnie land, skoro mają dwie otwarte. Nie, no tak, to wie, że to jest land, ale wiesz, w sensie w najlepszym wypadku, to była taka zagrywka, że wiesz, w najlepszym wypadku wiesz, liczylibyśmy na przeciśnięcie tej zagrywki. Nie? I się udało. Udało się. Szukał może Bolta, szukał czegoś, żeby się pozbyć. Nie, wiesz, to też tak z mojego doświadczenia, że tak powiem, wiesz, jeżeli mam szansę na właśnie ominięcie, powiedzmy, Dispeli na przykład, prawda, czy czegoś takiego i nagle, wiesz, otwiera mi się większa liczba kart, która po prostu wygrywa, wiesz, po czymś takim on tak naprawdę, wiesz, dopóki nie dostanie życia, to nie może pozwolić mi zrezolwować żadnego spela, nie? Tak. Więc i jeszcze musi zabić tego chłopka. Więc... To była dobra decyzja. Tak, to jest bardzo dobra ręka. Znowu zaczynamy, tak. Te wszystkie gry, które się zaczynają, są dobre, więc... Tym bardziej jak się jest Great Furnace i właśnie Goblin Tomb Raider, to jest takie... Tak, to jest... najprzyjemniejsze rozpoczęcie. Tak, to jest lepszy Goblin Guy. Tak. Gramy na X102 też. Nie znam osobiście, jeszcze nie wiemy czym gra. Czymś niebieskim. Jakiś niebieski deck, więc przypomina się Pyro i Red. Po prostu musimy być szybsi. Zobaczymy, czy to będzie jakiś high-tide może. Raczej nie wróżki, bo bym się spodziewał jednak czegoś w pierwszej turze zagranego. Może to czasem jakiś nie. terror. Lorien. Cały czas mało informacji, ale to no, jak na razie chyba wygląda jak jakiś terror.
Tak, najrzadsza karta w niebieskich dekach. Mhm. Jeżeli to byłby terror, to chyba nie byłoby to złe, choć jakie on może mieć odpowiedzi w mainie? No oczywiście jakiś Sleep of the Dead tapujący nam alchemistę, nie takie bardzo, no się tam odtapuje przy każdym naszym spelu. Do przeżycia, że tak powiem. Takie odpowiedzi to są do przeżycia. No oczywiście terror też sam z siebie potrafi być bardzo szybki. Ale to jest bardzo szybkie, w sensie ja mam względnie Tak, szybkie rozdanie. O, Dim Inferior. Też, O matko. okej. Second from the top, w momencie, kiedy ja będę wrzucał w Wren's Resolve z czuba. Kurczę. Tak, i druga odpowiedź to Team Inferior, ta jest To jest chyba całkiem bottom dobra. jednak. Wydaje mi się, że to jest jednak bottom. Bo to i tak w następnej turze go i tak nie zagramy, a na pewno będziemy... W sensie, to nie jest karta, którą idealnie chcielibyśmy odsłonić z Wren's Resolve'a, którego zagramy w kolejnej turze. Więc go damy na bottom. No, land też nie był czymś, co chcieliśmy dobrać. Dobra, więc teraz tak. Begin combat. Atak. Dobra, przeciwnik. I teraz tak. Ja nie będę zagrywał tego Chain Lightninga, tylko zagram mimo wszystko. Zagrałem landa, prawda? Tak, będę miał 4 landy w kolejnej. Dobra, dobra, to zagramy Bolta w jego turze po prostu. Spróbujemy zagrać Bolta. Z tego Exile'a, tak? Tak, dokładnie tak. Żeby mniej informacji po prostu mu dać i tyle, nie? No, życie. Tak, jest spell pierce, może być jakiś counter spell, no ale to prawda. Oj, coś dużo tych Życie lądów. Berna. Tak. Mimo wszystko zrobimy to przed kombatem. No, życie. I Chain Lightning, bo nie będzie lepszej sytuacji, że tak powiem. Na bolcika mimo wszystko zachowamy. Znaczy to nie jest jakoś szczególnie... No właśnie. Teraz już zaczynają wjeżdżać węże, więc naszą No właśnie. Znaczy, każdy no, będzie jakbyśmy spalenie tak go. otworzyli... Znaczy powiem tak, mimo wszystko dobrze, żeśmy położyli tego... Kogo myśmy położyli? Termoalchemista na bot. Termoalchemista, tak. Okej, coś się dzieje. To jest góra, proszę pana. To co, to odpalasz synthesizera, czy jednak jeden many to... Że nie. Nie. Jest wcale nie mała szansa, że wiesz, że trafimy nic, a jak on wystawi drugiego stwora w tej turze, to w ogóle nic z tego nie wyjdzie, nie? Tak. Więc tutaj nie ma absolutnie... Pytanie brzmi, czy chcemy tego bolta wrzucać w jego jedną manę, ale wydaje mi się, że kurczę mimo wszystko, że ma 3 karty na ręce i nie musimy tego robić, bo lepiej go, że tak powiem, no to Scour. Nie, w sensie i tak brakuje nam przynajmniej ze 2-3 speli do zakończenia gry, więc lepiej go, wiesz, wymuszać go, że tak powiem, tego się w sumie nie do końca spodziewałem. No to znaczyło, że ma oczywiście kolejne węże. No tak, ale nadal. No bo teraz nagle, wiesz, No, on będzie chciał to skończyć w 2-3 kombatach. No tak, dokładnie. Ale wiesz co, w tym momencie, no to ja jednak puszczę tego bolta teraz. Okay. Bo wiesz, no powiedzmy, bo dobierzemy co najmniej 2 karty, nie?
I okej, czyżby tam nie było nic więcej? Synthesizer, Tak, Epicure to nie tylko jeden damage. Fajny bloker, zwłaszcza pod takiego węża, ale jeszcze Okej. Blood. Czekaj, myśmy tam widzieli Spell Pierce'a, Mhm. ale on by puścił tego Spell Pierce'a w Bolta. Nie, bo ty miałeś wtedy 3 many otapowane, więc właśnie byś dopłacił. Okay. No dobra, ale on ma 6 życia, czyli powiedzmy 2 życia. Ten Epicure tak jednak, możliwość przefiltrowania tego trochę kusi, że tak powiem. Co bardziej boli? Czy to, że ma Spell Pierce'a i ci skontruje Chain Lightninga, jak nie wystawisz landa? Nie no, wydaje mi się, że zdecydowanie to bardziej boli mimo wszystko, wiesz. Więc chyba jednak tak to zrobimy. O! To jest zwykły counter spell. To jest pierwsza gra. Tak. Podobnie, to jest taki matchup, gdzie posiadanie sideboardu byłoby spoko. Właśnie, tu możemy się zastanowić, na ile wrzucenie Grave Hate'u będzie. Nie, okay. na to wrzucam Grave Hate, tak. Na ten matchup wrzucam Grave Hate, bo to jest jedna karta, która, bo w takich matchupach, jeżeli on wejdzie, ten relik faktycznie w pierwszych 3 turach powiedzmy, to potrafi kupić mi turę, nie? A to jest wystarczające. I wtedy działa jak spalenie tak naprawdę, nie? Jeżeli pozwala mi kupić turę ataku z ziemi dłużej, to jest jak spalenie tak naprawdę. No tak. Gdzie chcesz tasować swojego samuraja? No właśnie. I śmiało atak 2. No właśnie, czy będzie atakował, czy ma kolejne węże, czy jednak tutaj nawet będzie bał się zostawić jednego do bloku? No właśnie. Tak to policzył. 1 atakuje, 1 do bloku. Też bym pewnie coś takiego zrobił, ale... A jednak. O! All in. Życie to zasób. Na 2 zostajemy. Tak. No w sensie będziemy musieli wszystkie... Nie, no ja to wpuszczę. W sensie, jeżeli ma removale, to i tak przegram, tak? Może mieć counter spell, może mieć właśnie... No to nie jest to, co chcieliśmy dobrać. Jeszcze gramy. No właśnie. Teraz pojawia się pytanie, czy jeszcze gramy. I oczywiście, że jeszcze gramy. Czyli nie mamy żadnych lawadartów w grobie ponownie. Nie. Mam 2 życia, no to tyle. Może przeżyjemy. Znaczy tak, naszym celem jest zablokować i jednak... Tak, celem jest zablokować i dobrać w ręce resolve. Na przykład. No i to się niestety nie udało. No więc tutaj ponownie nie ma, że tak powiem, zbyt dużo rozkminiania. Nie wiem, lawa darty, tutaj tak jak Fire Blast poszedł. Ale wiesz, też no one się jednak, wiesz, powiedzmy, że kombią z tymi, nie? W sensie, ale wiesz co, jednego może faktycznie, natomiast ja też Epicura jednego wyrzucę po prostu. Bo mamy więcej tych rzeczy za jeden, które chcemy wrzucić w miarę wcześnie. Tu bym też rozważył jakiegoś Chain Lightninga zamiast Epicura. Właśnie się tak zastanawiam, właśnie dokładnie to mi teraz tak przeszło przez głowę, że to w sumie może być racja. Daren, tak. I to jest i Blood, i bloker pod węża. Tak, dokładnie tak. I no chyba tak zrobimy po prostu.
Która jest w ogóle? To jest trzeci mecz, prawda? Tak. Trzeci mecz, idziemy chyba w miarę sprawnie. Jeżeli będziesz chciał przerwę, jeżeli będziesz chciał Spokojnie. zakończyć naszą grę przed końcem ligi, to też to oczywiście jest taka możliwość. Te dwie pierwsze gierki bardzo fajnie, zobaczymy tutaj. Ja trzymam kciuki, że jednak sobie z tym terrorem poradzimy. Oczywiście. Mamy 5-0 zrobić przecież. Dokładnie. No tam oponent się na pewno poci w tym sideboardzie. No, może się zastanawia. Może on z kolei nie ma hydro. Nie ma. To by była niespodzianka. Też mu było szkoda. Zawsze jak nie grasz właśnie pyroblastami, to zawsze możesz blefować, że je masz, nie? Oponent się poci, gra wokół tego. No i ponownie obrzydliwa ręka, absolutnie. Fantastyczne. Goblin Tomb Raider, w Goblin Tomb Raidera i Clockwork Perkusjonistę, chyba że ta relika będziesz raczej chciał Nie, w pierwszej, no spokojnie, oczywiście, że w pierwszej Tomb Raider. Ale czy w drugiej właśnie? Czy A nie, no tak, w drugiej. Czy Goblin z małpą, czy Goblin z relikiem? Znaczy to zależy. No właśnie. Nie, ale raczej podejrzewam, że Goblin z relikiem, no właśnie, bo brak Goblina z relikiem może poskutkować terrorem w drugiej. No to rzeczywiście przejaśnić bardzo. Nie, przy drugiej nie jeszcze chyba, poczekaj. Może, tak, no oczywiście. Tak, z końcem tak i znowu jakieś idealne mental noty. Tak, 2 mental noty po prostu, nie? I ten. Racja. Tak, ale on tam coś możliwe. On tam coś ma. Gdzieś kiedyś właśnie była dyskusja, czy można wystawić w trzeciej 4 terrory. Można. Tak. Gdyby to było złe, to by Pan Bóg inaczej świat stworzył. I teraz pojawia się pytanie. Bo tak, w drugiej tego nie będzie, a jeżeli to zrobię. No właśnie. To mu może bardzo mocno utrudnić robienie tego, ale z drugiej strony i tak będę musiał grać z otwartą maną. Nie, wiesz co, zagram tego Voldarena. Mimo wszystko. Okej, ciekawa decyzja, bo wydawało mi się, że właśnie okienko na wrzucenie relika, on jest wytapowany. Masz cel w grobie, nie ma pustego grobu, więc możesz już tam mu zrzucać te karty. Się wydaje ale no zobaczymy. Dalej mamy szansę. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy to była dobra decyzja. Grając Blue Elemental Blasta, wiedzieliśmy, że w drugiej nam już nie zagra terrora. Tak. Nie, no wiadomo, no to wiadomo, oczywiście. Tak. Więc może być, że rzeczywiście chcemy mieć więcej rzeczy w stole i szybciej przemycać po prostu obrażenia. Okej. Teraz tak. To była jego druga tura. No więc pytanie brzmi, nie no nadal chcemy Tomb Raidera i teraz relika. No czekajcie. Nie no tak. Tutaj pojawia się właśnie pytanie od Haki, czy w sumie dla Mondo takiego Redberna nie lepszy nie byłaby krypta zamiast relika? Można. Tak, można. Jeszcze jak. Nie wiem, czy byłaby lepsza, w sensie z jednej strony, no na taką sytuację jak teraz to tak, ale z drugiej strony, no jednak to czasem jest karta, którą dobierasz później w late game'ie, nie? I co kto lubi, tak? Jedno i drugie, że tak powiem, dobra, nie zrobił nam terrora, czyli jesteśmy w domeczku. Proszę usunąć kartę z grobu. Tak, te karty to na razie same. I teraz niestety jesteśmy w takiej troszkę głupiej sytuacji, bo mimo wszystko chyba musimy, skoro gramy z tą... Pytanie brzmi, czy musimy mieć otwartą manę na relika cały czas. Bo on ma 12 życia już tylko.
Więc teraz moglibyśmy go zostawić nawet na 8. On musiałby zagrać na przykład Mental Note'a i Terrora. I terror, no. No ale to wtedy wytapowałby się i po naszym ataku nadal zostałby na 6 i jeszcze dostałby Kessiga w stole. Wiesz, bo to jest po prostu takie pytanie pod tytułem, no bo jak teraz zostawimy otwartą manę na relika, to pytanie, czy będziemy odpalać go w jego turze, bo też z drugiej strony bardzo nas nie urządza sytuacja, w której będziemy musieli co turę zostawiać jedną otwartą manę, nie? Na takiej zasadzie. Bo znowuż wiesz, jak teraz zaatakujemy za 3, a dostaniemy po prostu removal w jednego z tych stworów, nie, dobra, wiesz co, jedną turę przeczekamy, że tak powiem. Tak, wydaje mi się, że ta decyzja ostatecznie mi się podoba. To jest jeden damage'a mniej, ale właśnie odsuwamy na pewno o tę turę, że ten terror się nie pojawi w stole. Tak oceniam, więc w kolejnej przemycimy właśnie 3 zamiast Tomb Raidera, który byłby zblokowany przez właśnie wystawionego terrora. Jakbyśmy nie mieli możliwości odpalić tego relika. Mental Load. No i teraz musimy odpalić relika w odpowiedzi, bo inaczej dostaniemy terrora. Nie będzie okienka, no tak, bo... No niestety. Tak. Góra to jest dokładnie to, co chcieliśmy dobrać. O, zmielił jeszcze. O, proszę. Czy ja chcę spalać Bloda w swoim... Nie. Proszę pana. Co za małpa, proszę pana. O, tutaj też poinformuję, kto nie czyta czata, bo potem będzie oglądał, że Haka powiedział, że po tym weekendzie będzie kolejny odcinek, czy postara się wrzucić kolejny odcinek swojego podcastu, też jakiś czas nie było, też się dopytujemy w takim razie. Wrzucaj Haka. O! Teraz przeciwnik miał lepsze Tockawery, tak. Ty, ale tylko jeden terror. Jeden terror, no. To pytanie brzmi... Czy uda się go zabić Chain Lightningiem i kombatem? Nie, no tak. Ze stołu tak, ale istnieje szansa, że oponent ma spele. Najgorzej. No tak, no ma oczywiście, może mieć. No, ale nadal próbujemy to robić, bo może faktycznie się uda. O. No to... No, najpierw poświęcimy tego Blada, może jeszcze coś tam się wydarzy. No i to w zupełności powinno wystarczyć, tak. Ponownie to chyba... Jeżeli przeciwnik na tym zachował... Nie. Dobra, 1-1. No tak. Teraz trzeci. Czegoś nie chcemy zmienić, czy nie chcemy na przykład wywalić jednego jeszcze Chain Lightninga, żeby coś tu wróciło, na przykład ten Fire Blast. Ale nie, chyba tak naprawdę nie. Nie będziemy wydziwiać. To nie jest dobra ręka, proszę państwa. Nie ma stworów. To jest trochę lepsza ręka. Ja wyrzuciłem Fire Blasta, tak? Tak. Nie, no to wydaje mi się bardzo przyzwoita ręka. Mamy rzeczy na pierwszą, drugą, jakieś palenie. Jest to, powiedzmy, że jest okej, ale jest trochę lepiej nawet.
Wszystko zależy od tego, jaką, że tak powiem, rękę kipnął oponent. Czy to będzie ręka bardziej kontrolna, czy to będzie ręka bardziej w temp. Dobra, nie będzie terrora w drugiej, już jest dobrze. Nie, bo to jest realna w ogóle, wiesz, to jest... Trzeba się bać tego, że tak powiem. Tak, nie no, Terror potrafi być bardzo szybkim dekiem. Obecnie jest też cały czas duży udział w mecie i radzi sobie bardzo przyzwoicie. Ale oponent nic nie zagrał w drugiej turze, zauważmy. Tak, i nie skontrował Kessiga, tego Tak. się bardziej spodziewałem. Raczej, no widzimy, grał Też się Mental raczej- Note w swojej. Zmilował sobie Hydroblasta, to cieszy. Ja jestem teraz w ciężkim szoku, co oponent robi. Tak jakby na wszystko nam chciał pozwolić. Dokładnie. Nie ma terrora w trzeciej. Mamy kolejnego Kessiga. No więc teraz rzucimy Kessiga. Właśnie, co on tam w ogóle siedzi mimo wszystko? No tak, dorzucimy tego Kessiga. Nie wiem, co się dzieje. Mental, no tak, też raczej nie tego bym się spodziewał w odpowiedzi. Nie pozwala nam zaatakować. No wiesz, jest nadal na 16 życia, to taka No tak. wydaje Ja mam się takie bezpieczna. ciche podejrzenie, jeżeli on faktycznie kipnął rękę, w której w drugiej turze nie miał absolutnie nic, no to może mieć Spellpierce'a albo Dispela, bo nie, że w sensie może miał coś, ale nie miał coś na Te niestwora. nasze dotychczasowe Tak, jakby zagrania. dokładnie. Tak. Więc dlatego też ja nie będę próbował tego bolta puszczać teraz, tylko spróbuję go puścić z końcem, może wyłowię kontrę i ten wręcz resolve wejdzie, nie? Tak. No widzimy 2 Hydroblasty w grobie. To w ogóle tak rzucone tak trochę w dziwny sposób. Nie, to nie ta gra, przepraszam. Dobra. Jest pierwszy terror. No ale dobra, no jeżeli nawet to dostanie counterspella, to jesteśmy w zasadzie w domeczku. Znaczy w domeczku, no w sensie jest nieźle. O, widzisz, Jest Spellpierce. No Spellpierce. właśnie, Tak dokładnie jak o tym przewidziałeś, mówiłem. to co pewnie kisiło mu się od początku. No ale teraz będziemy mogli bezpiecznie zagrać w Rens Resolve'a i mimo wszystko wrzucimy tę górę na wszelki wypadek, jakby miał kolejnego Spellpierce'a. Tak. No i nawet taki skontrowany bolt przy 2 Kessigach, no to były 2 Oczywiście, obrażenia. dokładnie tak. Pytanie brzmi, czy jak chcę tego Chain Lightninga wrzucać już w tej turze? W sensie, czy chcemy grać wokół drugiego Spellpierce'a? No to jest w sumie ciężkie pytanie, tak naprawdę. No bo co nam da poczekanie? Co nam da poczekanie? W sensie poczekanie da nam to, że jeżeli on ma kontry na ręce, to i tak będziemy się musieli przez nie przebijać wcześniej czy później. Więc to nie jest tak, że w sensie ewentualnie co, że może nam Kessiga jednego. Nie, wiesz co, w sensie wydaje mi się, że i tak ciężko będzie. Znaczy może tak, odpalimy sobie Bladzika, tak czy siak. Czy ja chcę odpalać? Jeszcze raz? Że z końcem jego tury chyba ten sam efekt uzyskasz, żeby odpalić Blada. To mam na myśli. Tak, no chyba, że teraz na przykład dobierzemy Epikura, nie? Na przykład, którego zdecydowanie wtedy bym chciał zagrać teraz zamiast tego, nie? A i tak mamy górę tutaj. Więc no zrobię to mimo wszystko. Perkusja. Perkusista. No i widzisz, no i teraz mogę zagrać perkusistę. To też nie jest złe w stole. Tak. Jeszcze lepszy bloker niż Epikur pod takiego terrora. Dokładnie tak. A nawet gdzieś tam kusi. O.
A nule mu się kisiły też na rynku. Tego się, no i patrz, Chain Lightning by wszedł. Chyba, że był i Anul i Spell. Tak, to tak też może, taka szansa też istnieje, ale tego się nie spodziewałem. No śmiechowo, to trzeba przyznać. Znaczy nie, to ma sens jakiś, nie? Tak. Skoro on atakuje, nie, to mogę wpuścić tak czy siak. Mhm. No, Gdzieś kolejne węże oczywiście wjadą. Mam tu w górę i tak zagram. 5-10 obrażeń, no. Proszę pana, bo to Wyjdzie się... wszystko. O matko, nie no, chyba by to kontrował. A jednak. Jest counter spell, czyli... Teraz pojawia się pytanie, czy ja go przypadkiem nie chcę zostawić na 3 kosztem utraty jednego Flame Breathera? I wydaje mi się, że odpowiedź brzmi tak. Bo tak, on nie w tej... Chcesz poświęcić Kesiga? Żeby na go ataku, zostawić. tak? No tak, teraz na ataku, nie? O to mi chodzi. No bo teraz tak, bo chociaż nie, z drugiej strony... Jest taki synt, to jest wtedy jeszcze każde więcej 2 obrażenia i no, myślę, że więcej korzyści wyciągniesz z tym Kesigiem w stole. Właśnie z tego kombatu. Znaczy właśnie wiesz, to jest pytanie, bo no bo poświęcam powiedzmy wiesz, bo to okienko też mi się zamyka generalnie, wiesz? To okienko też mi się powoli, on tutaj czyta, że nie może swingnąć oboma. Nie, no może, jeżeli wystawi 3, to będzie się śpieszył, nie? Ale to wtedy plan pod tytułem zaatakuje, poświęcając Kesiga, no to... Pytanie brzmi, pytanie po prostu jest takie, nie, bo ja mam pytanie brzmi, czy nie będzie sytuacji, w której moja kolejna tura będzie potencjalnie ostatnią, jeżeli nie będę blokował. Nie, że, czy nie chodzi o to, bo jeżeli zaatakuje wszystkimi, no tak, Kesig spadnie, on spadnie na 3. Czy to ułatwi mu sytuację atakowania? Dobra, wiesz co? Dobra, zostawię. Ile kontr poszedł? Poszedł counterspell dopiero 1 w sumie, tak? I Spell Spheres i Jan. Dobra, niech będzie, że zostawię. Ale nie jestem tak do końca przekonany. No bo w sensie teraz gram bardziej wokół kontr, a z drugiej strony no ten atak był bardziej wokół, nie wiem, stworów removali potencjalnych jakichś, wiesz tam. Okej, jeszcze mogę tutaj, że tak powiem, nie wydziwiać. No, taki termoalchemizm nie jest wcale taki zły w mojej ocenie. Czy wolałbym kartę, która by go zabijała, jeśli nie ma odpowiedzi? Tak, no albo dobierała więcej. No właśnie. Ale to jest właśnie bloker i może nam zadawać damage bez jakby spell, jeżeli tylko przeżyje. No tak, tylko że to będzie, wiesz, zmierzamy generalnie, obawiam się, do sytuacji, w której będziemy podrzucać rzeczy pod koła. Zwłaszcza, że no mówię, najgorzej, że pewnie oponent ma na ręce coś innego niż landy. O! To jest w sumie interesujące. No tak, i właśnie tego alchemista może trzeba się pozbyć, bo on potem po prostu zataknięcie będzie pingował. Znaczy, wiesz, to tak, ale to jest, wiesz, no potem, no w sensie i tak ta gra będzie trwała jeszcze 2 tury w ten czy w inny sposób. Tak.
Czekaj, nie, bo oponent się zastanawia nad atakiem, więc kuźwa kto wie. No właśnie. Tutaj nic lepszego nie wymyślę. To by znaczyło, że została nam rzeczywiście chyba ostatnia tura. Ja bym chciał na przykład, no to jest w ogóle nie to, co chciałem dobrać. No ale niestety, no. Ma 3 karty, to też nie cieszy. Ale jeszcze żyjemy, no jak to kontruje, co ma to tapowanie nieszczęsne. No zobaczymy, czy przeżyjemy jego kolejną turę. Znaczy pytanie, czy wejdzie, czy gdy wejdzie, to czy będzie. Znaczy tak, no w sensie w dość ewidentny sposób ma kontrę, tak? Mhm. Tak. W dość ewidentny sposób ma kontrę. Tak, nie możemy grać wokół tapera, bo wydaje mi się, tak. wydaje mi się, że nie możemy grać. Jak ma, no to po prostu wygrał, tak? I tutaj nie. W sensie będziemy musieli, jeżeli Tomb Raider wejdzie, to będziemy musieli czymś zaatakować. Nie? Na tej zasadzie. Tak? Okej. No dobra. No tak mi się wydaje, nie? No bo brak ataku to jest granie wokół tapera, tak? Tak. W sensie Dobra, myślę, że. Nie skontrolował. Tak, no to więc beginning of combat, atak, no i mogę zaatakować wszystkim i odejść w wielkim stylu, ale jednak nie będziemy tego robić. Jednak nie będziemy tego robić. Mogę zaatakować. Cenniejsze. Mogę zaatakować. No bo tak, bo chodzi mi o to, że jeżeli czy chcemy grać wokół tapera, bo mogę niczym nie atakować, tak? I zagrać wokół tapera. I pytanie brzmi, czy. W sensie, jeżeli on. No chyba możemy wywnioskować, że ma kontrę, tak czy siak. Więc wiesz, wrzucenie teraz 2 rzutków po prostu pod koła, żeby grać wokół tapera, chyba nic nam nie daje. Nie, wydaje mi się, że i tak będziemy po prostu w skrajnej D. A jeżeli zaatakujemy, powiedzmy, Kessigiem, ale mówię, no ponownie zakładamy, no właśnie, ma czy nie ma tej kontry. No, bo wydaje mi się, że jeżeli ma kontrę, to i tak jesteśmy w dupie po prostu. Tak. No bo tak, nie atakujemy nic. On atakuje 2, ja muszę wrzucić Kessiga i Goblina, powiedzmy, pod stół. I on jest dalej na 5 życiach, twój Kessig, nawet jak się doczeka jakiegoś spela, który zostanie skontrowany, to no właśnie, jedno pingnięcie, jeszcze 1 damage'a. No właśnie, nie widzę tego, że tak się wyrażę. Ale nie, no to chyba rzeczywiście możesz zaatakować tym Kessigiem. No chyba też mi się tak zdaje, że to jest 4, to potem taki Lava Dart nawet jedną kontrę ci ominie. No. Będzie. Znaczy, bo chodzi o to, że chyba, że ma tapera, a nie ma kontr, nie jestem pewien, czy jest sens grać wokół takiego scenariusza po prostu. Tak. Myślę, że też z perspektywy, w której się znaleźliśmy, dobra była decyzja, żeby nie atakować wtedy tym wszystkim, bo już byśmy mieli jednego Kessiga mniej, a on nadal by tyle samo damage'u wykręcił tym serpentem. Czyli byśmy już po prostu nie. Okej. Nie ma tapera, nie? Podejrzewam, że nic nam to nie daje, ale. No zobaczmy. Znaczy wiesz, no oczywiście jest szansa, że on po prostu blefuje z tym wszystkim. Tak. Ma właśnie jakiegoś Annula, ma Landa, ma. Nie. No może ma Spell Pierce'a. Teraz wiem, szczerze, ja bym zaatakował wszystkim w poprzedniej. W sensie, w której poprzedniej? Tej, której byśmy teraz po prostu nie mieli blokerów? Też nie wiem dokładnie, o którą turę chodzi. Może chodzi o tą, kiedy faktycznie byłoby to, że jeden Kessig by spadł, nie?
W sensie on miałby wtedy 2 życia mniej, ale my byśmy nie mogli tego ataku wykonać, bo musielibyśmy teraz pod koła wrzucić oba Cassini. Więc byłaby sytuacja, myślę, że równie zła tak naprawdę. O! Steel Sabotage. Jezus Maria. A to jest głupota to, co on teraz robi. No, ciekawe. Chyba, że coś się jeszcze będzie. Jeszcze Steel Sabotage. No i właśnie dobrałem syntezator i go tym syntezatorem rozjebie teraz przecież. To zobaczymy, no. Chyba, że ma kontrę nadal, nie? Tak. Czy ja chcę wystawić Great Furnace przed zagraniem syntezatora? Tak. Czemu? Czemu nie? Okej, no tak. No to się jak land jest Jak syntezatora, odsłonię z jego landa, to i tak jeden chuj będzie, że tak powiem. No trochę racji. Okej. Jezu, Spellpierce prawie dopłacamy. kliknąłem no. Prawie kliknąłem no. O nie, o nie, o nie! Ale ja to pokorzył. To już wiemy, dlaczego grał ten Steel Miał Sabotage. Spellpierce'a wtedy. Miał wtedy Spellpierce'a. Też miał Spellpierce. No bywa, no niestety, no to widzisz, dlatego ci te Great Furnace sprzątnął. Tak, Ale czyli to by nie jednak miało sens. Czyli to jednak miało sens. Nie, no moim zdaniem taki A co umiarkowany. byśmy odsłonili? Odsłonilibyśmy termo i tak gówno by z tego było. Nie, odsłonilibyśmy termo i mielibyśmy blokerów i mielibyśmy jeszcze jedną turę i to byłby Chain Light. Nie, no dobra, coś miał tam na ręce, tak? No ale życie. No. Dobra, jest 2-1. Ciśniemy dalej? Ciśniemy jeszcze chwilkę możemy. Dobra. Chyba nikt mnie tam nie pogania. No, czyli 5-0 też nie będzie. Ciężko jest zrobić 5-0. Ja na przykład też nigdy na Modo 5-0 nie zrobiłem. Ale tak dużo znowu nie grałem, no ale tak. No. Mi tam się zdarzało, ale no to nie jest proste, tak. Tym bardziej. Na streamie No, podzielność uwagi. Ja tu zagaduję zawsze. Odwracam uwagę. Źle doradzam. I tak jest. No ale tam takiej ręki, jaką miał ostatecznie, to się nie spodziewałem, no nie powiem. Tak. No, ciekawe, wrzucę Steel Sabotaża. Właśnie pod kątem Experimental Synthesizerów i małp. No może ma to jakiś sens. Znaczy wiesz co, może po prostu nie miał lepszych kart, nie? Na takiej zasadzie. Niestety oponent rzucił więcej, więc już jest problem. No to jest zupełnie dobra ręka. Może jakiś mirror byśmy zagrali też. Nie. Nie. No możemy, ale mirrory są trudne. Mirrory trzeba umieć grać, a ja tak jak mówię, tym deckiem zasadniczo jeszcze za bardzo nie grałem, więc. Nie, mamy albo znowu jakiś Jeskai, albo Izet. Zobaczymy, może Izet wróżki. O Izet wróżki to by było ciekawe. Może jakiś Grixis jednak, zobaczymy. Kto wie. Takie nie Affinity. Jak tak można? No, Luz Focus się pojawia właśnie. Kontrolnych wersjach. To jest fajna karta. Chyba. Co on tu ma? Chyba wszystko, mimo wszystko w Rens Resolve'a zagramy teraz, tak po prostu w kontrę, że tak się wyrażę. Alternatywnie możemy walnąć Chain Lightningiem po prostu i Boltem z końcem i potem w swojej w Rens Resolve'em i to jest chyba trochę lepszy plan. Tak mi się teraz wydaje.
W sensie, dlaczego chcesz już teraz wykorzystywać palenie, kiedy no w sumie jest jeszcze tak odległy? Bo i tak to zostaniemy z tymi paleniami i może jakimiś nieoptymalnymi zagrywkami w kolejnej turze, jeżeli nie będziemy mieć więcej many. Nie? A on zakładam, że ma tu jakąś kontrę, tak czy siak. Nie? No tak. Więc chyba wolę, żeby ta kontra poszła w jednego z boltów, niż w jednego z wraz resolvów po prostu. Okay. Ponownie, nie jestem tak do końca pewien, czy to jest dobre, ale wiesz, on zaraz dostawi drugą czerwoną i się ten chain lighting zrobi jakiś taki problematyczny. A tak to jest możliwość, że on tego lightninga nie skontruje, bo będzie chciał trzymać manę na coś innego. W sumie, jeżeli chciałem, żeby... O, jednak go nie skontrował. No i widzisz, no i teraz to już jest w ogóle elegancko. Skred. On ma skreda. I ja nadal trzymam tego bolta, żeby puścić go z końcem, żeby wyłudzić kontrę zamiast tego wręcz resolva. Okej, zobaczymy, czy tu przeciwnik gra może czymś z monarchą jeszcze. Może to być po prostu jakiś taki easy terror. No też. No proszę. EZT. Mniej popularne zdecydowanie ostatnimi czasy, ale też. Mam 20 życia. Skred 1 poszedł. Nie, no mimo wszystko chyba tak. Okej, to też jest... Nie jestem pewien ponownie. Nie jestem pewien, czy to było dobre, ale... Myślałem, czy tutaj jednak priorytet nie w tym wręcz resolwie, żeby odkryć kolejne karty, mieć landy, dograć. No zobaczymy. Możliwe, nam się to opłaci. Możliwe, tylko że wiesz, ponownie jakoś... O, skret. O Boże. No i kupa, że tak powiem. Nie ma landów i tak czy siak. Mamy jeszcze 3 tury życia. Chyba, że zaraz wskoczy kolejny terror, to będzie nieprzyjemnie. Ten land by się ewidentnie przydał. No po prostu jest źle. Mamy 2 tury życia. Mamy 2 tury życia. Jak zagram Kessiga, to nie zagram Bolta. I szansa, że ten Kessig w jedną turę wytworzy 3 obrażenia, to w sumie nie jest taka duża. Chociaż z drugiej strony ten Kessig daje mi jedną turę więcej życia, bo zakładamy, że będzie blokerem. Właśnie pytanie, jak zagrał już 2 skredy, to czy mogę... No nie, myślę, że nie mogę zakładać, że nie będzie zagrał więcej speli, bo mogę po prostu zagrać wręcz resolva, założyć, że otworzę landa z czuba i zagram tego bolta jeszcze. I to mnie ustawi w lepszym warunku na jakąś kolejną turę, w której albo będę mógł go zabić, albo zagrać. Tak, to jest chyba najlepsza opcja z tego. Po prostu nie zagrywać tego Kessiga, tylko po prostu zagrać wręcz resolve z założeniem, że land będzie z czuba. Najgorzej tylko, jeżeli on ci skontruje tego wręcz resolve jakimś albo spell piercem, albo zwykłym counter spellem, czy znowu tym luz focusem i stracisz i wręcz resolve i te wszystkie 2 karty, które odkryłeś w poprzedniej turze. No tak, tylko problem polega na tym, że jeżeli skontruje mi tego Kessiga, to tak samo jestem w tyłku, bo będę miał jedną turę życia. A tak, to przynajmniej, a olewając Kessiga, przynajmniej gram wokół remowalu. Wiecie, bo oba te scenariusze są rozwalane przez kontrę, a jeden z tych scenariuszy nie jest rozwalany przez removal. Mam wrażenie. Znaczy i tak jest źle, tak? I tak jest źle po prostu. Nie, spróbuję. No, zobaczymy, co się wydarzy. No niestety. No ale obawiam się, że tutaj po prostu nic bym mądrzejszego... No, w sensie, gdybym stracił tego Kessiga w ten sam sposób, no to i tak zostałbym, wiesz, z 2 resolwami na ręce, z jedną turą życia, 2 wręcz resolw na ręce, którego i tak nie użyłbym 2,
Więc moja sytuacja by się nie zmieniła, a gdyby, wiesz, kisił removal, a nie kontrę, no to może coś by z tego było. Ludzie, no i ponownie, musimy to grać na takiej zasadzie, że ja odsłaniam wręcz Resolva i zakładam, że będzie Landschuba, no bo nie wiem, co innego mogę zrobić. Sam Epikur i cykluję Blada. Nie, no trzeba grać po prostu na zasadzie, że a może nic nie ma, no nie ma opcji. No. Ludzie, no. Jest Spell Pierce. No dobra, pierwsza gra dla oponenta. Możemy się teraz zastanowić, czy tak naprawdę coś mamy na niego. No tak samo, no to jest tutaj... Właśnie, tylko pytanie, bo on gra tylko 4 terrory, tak obstawiam. Może nie grać nawet tych serpentów. No, w sumie... Że tutaj ten Gravehate aż tak bardzo nie jest nam potrzebny, a jego nie boli, bo on tak, może grać monarchów, może grać tych mystików, czyli robiaczy ptaków i oprócz tego dużo remowalu kontr. No może tak być też, prawda. Gdzie jest jakaś lista w sumie można obecnie IZ terrorów? Czy IZ terrory grają teraz? Albo nawet nasz przeciwnik. W sumie możemy zerknąć to faktycznie. Czym oni tu zwykle cisną? To jest jakaś dziwna wersja oczywiście. Pauper. No tak, oni tu zwykle grają tylko tym. Tolarian terrorem, prawda? Tak. No. A oprócz tego właśnie monarchę w 3 sztukach, Murmuring Mystiki i dużo po prostu kontr i remowalu, więc ten, no to dobra, chyba ten Gravehate nie będzie nam tak potrzebny. Jest taka szansa, ale pytanie brzmi, czy wolimy te Chain Lightningi, jak on ma tyle kontr, ale w sumie nie, on tu widzę, że nie ma tego jakoś tak opętańczej ilości. Zazwyczaj. Loose Focus podobno singlowy. Dobra, wiesz co, wsadzę jednego relika. Okay. Just in case. Zobaczymy, czy to się dobrze skończy. Tak. No to też jest dobra ręka. Tak po prostu. Właśnie, co w drugiej turze? Czy termoalchemist? Zacznijmy od ataku. Ma jedną manę, bo teoretycznie mogę, wiesz, Epikura i spróbować przecisnąć Blasta od razu. Z Metalcraftem, tak. No i to nie jest zły plan, ale w sumie no, alchemista na pewno nie skontruje. No może mieć hydrę oczywiście. Znaczy no tak, ale no w sensie jest znacznie mniejsza liczba kontr na alchemistę po prostu i z kredem go nawet nie zabije w tej turze. Tak. Więc... Może być, że w następnej przepchniesz galwaniki i termoalchemista właśnie za 3. Co tu się, proszę pana, dzieje? Ile tego damage'a wchodzi? 4, miliardy 8, po prostu. 11, 12, 13. Spróbuję go zagrać w ogóle. O tak, może. Tak, pytanie, czy ja to chcę robić w swojej turze? Wtedy jeden na pewno wejdzie. Nie będzie sytuacji, ale nie wiem, kurczę. No, moim zdaniem w przypadku takiego deku, tak, możesz to. Też większa szansa jest, że przepniesz te galwaniki. W sensie to jest chyba, że tak powiem, warte. No właśnie tak coś czułem, że tak się wyrażę.
No, można i tak. Uznam, że nawet nie chcę tego dalej ciągnąć, proszę. To był pokaz siły, czyli palenie w swojej i idziemy szybko do trzeciej. Tu jest wsadzony ten promienitus, tak. Czy ja coś chcę tu zmieniać? Nie, chyba nie, bo to one są na draw, tak naprawdę to one są jeszcze gorsze. Czy oponent się mulliganuje? Nie. Nie. To chyba nie jest dobra ręka mimo wszystko, kurczę. Niby mam 3 artefakty. No nie, to nie jest dobra ręka. Znaczy może inaczej, myślę, że jest dużo więcej lepszych szóstek na draw. Tak, to może być ręka pułapka. Okej. To już kipnę, tak? Bo tu nie będę, to już do piątki nie zejdziemy, tak? Mhm. Ale myślę, że to jest lepsza ręka. Czego się pozbędziemy teraz? Tak, no pozbędziemy się jednego Voldarena, no chyba nic lepszego tu nie myślę. No chyba tak. W sensie, wbrew pozorom, nie ma sensu grać wokół. Patrzcie. Nie ma sensu grać wokół sytuacji, że nie dobierzemy już więcej landów w tej grze, nie? Mhm. Okej, kolejny Kesik. Oczywiście pamiętamy zarówno Hydro, jak i Olus Focus, ale No pytanie, tak, będziesz go wrzucał? ale będę go wrzucał, no bo alternatywa jest taka, że chwila, no zobaczymy. No mogę sobie wrzucić Epikura i Chain Lightninga, nie? Mhm. Może to też ma jakiś sens. No ale właśnie po to mamy te pingery, żeby te chain lightningi jeszcze mocniej. No właśnie o to uderzały. chodzi. W sumie mamy niby syntezator, wiesz co, bo nie, wiesz co, spróbuję zrobić to w ten sposób, tak. Okej. No i co? Zakładamy, że i tak ma. No i co teraz właśnie? Może mieć i Spell Pierce, może mieć i właśnie Hydro. Nie, to chyba nie ma chyba sensu, ponieważ w tym momencie jeżeli ma kontrę na Chain Lightninga za 1, to chyba nie mamy potrzeby wyłudzania jej w tym momencie. A może się okazać, że dobierzemy landa z czuba i będzie, że tak powiem, lepiej. O, zastanawiam się, czyli pewnie ma hydro. Może mieć hydro. Tak, przeciwnik ma i mamy na removal, i na kontrę. Nie no, podejrzewam. O! Cast into the Fire, ciekawie. No ale my dostajemy kartę, to też nie jest złe, może to będzie właśnie ląd. No tak, ale teraz spróbujemy tego Kessiga jednak przepchnąć. Tak, to jest dokładnie to, co chcieliśmy odsłonić. No cóż. I dostaniemy to hydro. No tak średnio ta gra wygląda ogólnie. Przeciwnik wpuścił Kessiga.
Może jednak może removal lepszy. Jakoś Tak, Lightning tak, Bolt tak. poleciał. Jesus. No tak, teraz ma kontry, więc teraz to jest raczej Epicure i Chain Lightning, tak? Czy bardziej Chain Lightning i Epicure może bardziej nawet. Czy wolimy, żeby kontra poszła w Chain Lightninga, czy w Epicura? A znowu nawet w Kessiga, żeby potem, nie wiem, Experimental Synthesizer przeszedł. Wydaje mi się, że jednak wolę no, na któreś z tych puścić po prostu. Zwłaszcza, że jeżeli. Nie, ponownie, nie, ja się absolutnie nie upieram, że to jest najlepszy ten, ale podobnie zaraz dostaniemy 2 czerwone otwarte many u niego i będzie. O, właśnie tak też czułem, że tutaj coś takiego się czai. Tutaj Haka pyta w międzyczasie, czy będziesz na Mistrzostwach Polski, czy będzie Planuję być. I grać właśnie Paupera? No bo Pewnie tak. Znaczy, no w sensie na Mistrzostwach Polski nie będę mógł grać nic innego. Na Mistrzostwach Polski Paupera nie będę mógł grać nic innego niż Paupera, więc. No. Nie, bo zastanawiam się właśnie, jak ten event będzie przebiegał, czy będzie też miał po prostu inne turnieje, będzie miał inne eventy, tak jak to było ostatnio chyba w sumie, gdzie oczywiście Mistrzostwa Polski Paupera były main eventem. No okej, no to dobrze, będziesz grał. Ja przyznam, jeszcze nie wiem, bardzo mi nie pasuje ten termin wakacyjny. Każdy pewnie, kto ma też dzieci, rozumie, że wakacje ciężko czasami zagospodarować tymczasem. Zobaczę jeszcze. Tak, tymczasem pytanie brzmi, czy ja ponownie, czy lecimy. On ma tylko 3 karty na ręce teraz tak naprawdę. Ile poszło removali? Dopiero 2. No nie, chyba spróbujemy tego Kessiga jednak teraz wlecieć. Nie, ponownie, nie jestem pewien, czy to jest najlepsza możliwa opcja. No to, co może nas... Patrzcie! To jest monarcha, ale jak on rzucił monarchę, to może miał... Monarcha jest... Hydro jest. Nie, po prostu idzie Lorien. No i chyba Synthesizera mimo wszystko rzucimy, tylko to się znowu otwieramy na to, że tego goblina nie zagramy w tej turze. Tak. Ale chyba i tak chcę to zrobić. No, może być i tak. Będziesz mógł tego Mountaina z ręki na przykład zrzucić z Vlada. Dokładnie tak. Z końcem jego tury. Dokładnie tak. I może coś z tego jeszcze... O, panie! Coś tak dużo landów u kolegi. O nie! Ach, te grają Campfire'y, no to... Znaczy, to chyba po prostu z tego nie wyjdziemy. Chyba nie ma takiej możliwości. 2 życia. Goblin Tomb Raider będzie się zerowało z tym Campfire'em. Ma 2 karty na ręce. Chyba musimy odpalić Synthesizer po prostu teraz. No bo nie ma co czekać, tak? Nie ma co. To jest takie w nadziei. No może odsłonimy nic, znaczy, a jednak coś odsłoniliśmy. Tak, tego Chain Lightninga też nie mogliśmy teraz puścić. No teraz nie może. Bo oczywiście on ma otwarte 2 czerwone. Coś myśli, może jeszcze skreda dostaniemy i wtedy będziemy mogli. A jednak nie. A jednak tak. Znaczy nie, w sensie, no ja nie widzę tej gry już tak po prostu. Ale ten Campfire w stole trochę otwiera chęć walki. No ciężko wrzucać artefakt hate na taki deck.
Jak tak można? Tym ponderem sobie pewnie też poszuka jakichś użytecznych kart. No ale dobra, poczekaj, jeszcze nie poddawajmy. O! No, na O! pewno sobie rękę. Jest na 16, minus Dobra, 4. i teraz tak, z końcem to ja chyba chcę Bolta, a nie Blood Tokena odpalać. Okej. Chyba tak. No życie. Czyli jednak nie trzeba. Hmm. O Boże. Ech. No tak, no. No właśnie. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus 2 na 5 możemy go zostawić. Tak, na pewno Chain Lightninga puścimy. Mhm. Ale z tą resztą to chyba mimo wszystko zostawimy. No nie, gdzieś tam jest jeszcze opcja na to, że. No bo to jest 3. No cały czas to, nie? Dobra, jeszcze poczekajmy. Tak. Gdzieś ten wyścig, jeżeli nam nie posprząta, no nie wiemy co ma na ręce. Oczywiście, ale no jest 2 do tyłu, 2 stwory. Okej, on zagrywa w swojej, nie chce czekać. No jasne, nie ma sensu z czekaniem, nie? O! Nie dostaliśmy nadal stwora. Siedem minus 4 to 3. No oczywiście. Oponent? Nie jestem do końca pewien, co robi oponent. Znaczy nie ma remowalu, nie ma stworów, czyli ma kontry na ręce. Po prostu. Mhm. Tak. A jednak. No i to jest ryzykowne. W sumie jakby się nam udało tego w monarchę przejąć. Znaczy, no oczywiście chyba. Tak, whether a creature is combatant, no tak, no. Czy ja coś chcę z końcem? Czy ja chcę go zabić z końcem na przykład? Nie. No niestety nie mamy nic, czego zabija za jednym spelem. Jezu. O, a ten Chain Lightning, chociaż no, Znaczy nie, no on ma tego, nie? On ma. tak, może odbić oczywiście. Właśnie tak, bo on go dobrał w tej turze, więc removal mógł dobrać po prostu z monarchy. I tyle. Nie ma innej opcji na ten. I tak w ogóle to my mamy 7 damage'a na tym, na ręce. Ręku, tak. Znaczy nie no, musimy po prostu No, zaatakować. Poczekaj. Jeżeli nawet strzelisz Chain Lightninga, żeby zabić, a on go odbije, to No, nadal twoja jedna kreatura wjeżdża wtedy. no ale tak samo po prostu jak zaatakuje, to jedna moja kreatura wjeżdża. No niekoniecznie. Wtedy może jedną zblokować, a drugą zabić. No to tak samo może zrobić z Chain Lightningiem. No nie, no bo ten Chain Lightning zabije tego, bo ja mówię, żeby strzelać w monarchę, w sensie w Komodora strzelać Chain Lightningiem. W Admirala. Tak, w Admirala. Znaczy wiecie, w ogóle jest jeszcze jedna opcja. Jest jeszcze jedna opcja pod tytułem strzelenie Chain Lightningiem w ryj i odbicie go samo i my go też odbijemy. Nie? To zawsze możesz go odbić potem w sensie, że co? No w sensie on go odbije w naszego No, żeby- stwora, Tak. no a potem my go odbijemy jeszcze raz. Mhm. Mm, Czyli dla ciebie nie jest priorytetem wcale tutaj przejęcie monarchy, tak? znaczy jest, ale
Znaczy co, bo myślisz, że może mieć kontry, znaczy nie, bo tak, ustalaliśmy, że ma jakieś kontry, tak? Ma, pewnie ma, tak. Czyli zakładasz, że, no bo może inaczej. No bo tak, Chain Lightning w niego, on odbija nam w jednego ziutka, nie? Tak. I my odbijemy to potem jeszcze raz w niego. No on to kontruje. I on to kontruje. I wtedy dostajemy monarchę i zostajemy z ziutkiem w stole. Nie, no nie dostaniemy monarchy. Jak? Nie no, jeżeli on zabije nam jednego ziutka, Tak. A to drugiego dostaniemy. zblokuje. Nie, jeżeli go spalimy, to No, ale nie. mówiłeś, że chcesz w ryj walić. No nie, no to przy założeniu, że Tak. w niego teraz bijemy. Tak, okej. No to... Przy założeniu, że w niego teraz bijemy. I co? Tak chyba będzie trzeba wystawić górę, żeby się na tego Spellpierce'a nie nadzieć znowuż. Mhm. A alternatywa jest taka, że walimy to w niego, on to odbija w naszego ziutka. Nie, dobra, co, chyba masz rację. Ta gra potrwa jeszcze więcej niż jedną turę, więc chyba po prostu nie kombinujemy. On to skontruje i po Jak prostu w ogóle. będziemy musieli przejść do ataku. Jakub pyta, czy przeciwnikiem Szymona jest AI, czy inny gracz. Jakub, jest to inny gracz na modo. Nie ma według mnie grających botów. Tam boty. Czekaj, to bo chyba nigdy nie odbijałem Chain Lightninga na modo. Ja tu klikam OK i potem będę mógł to zrobić, prawda? Chyba. No, jeżeli nie zapytało cię, no to okej. Tak, bo to na rezolwie, tak. Dobra. I teraz w niego, czyli też oberwie. I on to Kurczę, skontruje. poczekaj, I on dostanie 2 życia. No No, dobrze. co może mieć? Może mieć oczywiście hydro. Kurwa. No dlaczego? No ale ja mogę to zapłacić po prostu. Tak. Czekaj. No jeżeli ma hydro, żeby zabić Goblin Tomb Raidera, no to nam i tak nic to nie da. No to ja No bym tak. płacił chyba. No 3 Znaczy, tak, damage. najpierw OK, a potem. Może mieć drugiego po prostu. Ale jeżeli ma drugiego, to i tak jest w miarę OK. Nie. Przeszło. I teraz. Czy Jeżeli ma, monarchę? nie ma hydro, bo by zagrał tak, go w tak, też by go. Okej. Okej, i No, jesteśmy w ciekawie. sobie, zrobiło się nagle całkiem o. w porządku. Jest na 4 życia, tyle damage'a mamy na ręku i to my mamy monarchę. On może mieć oczywiście drugiego monarchę w ręce, czyli tego admirala, ale to my teraz dobieramy więcej kart. O, landy. Landziki, landzioszki. No niestety. Ale to jest ten z kolei monarcha, który ginie od naszego galwanika. Pytanie właśnie. Znaczy, raczej chyba spróbujemy, żeby umarł dla Wadarta. Okej, Nie. dobra. No, tak się zastanawiam, ale chyba jednak wolimy spróbować, żeby umarł. Czy wiesz, ponownie znowu. Poczekaj, bo on skontruje ci jednego Lavadarta, to dobijesz go drugim, okej. Tak, chyba. No tak to mi po prostu skontruje galwanika, tak? Ale z drugiej strony, on ma 3 karty na ręce. Zastanawiam się, czy to ma jakieś duże znaczenie. Nie, to chyba nie ma dużego znaczenia tak naprawdę. Nie, wiesz co, tak w zasadzie to nie, to ma duże znaczenie. Chyba lepiej galwanikiem, ponieważ większa szansa, że dobiorę, znaczy w sensie istnieje możliwość, że dobiorę z czuba Kessiga, a nie istnieje możliwość, że dobiorę z czuba 2 artefakty. Tak. Więc chyba ma to jakieś ręce i nogi. A, bo tak w ogóle to jest która gra? Trzecia, prawda? Trzecia. Tak, bo patrzę na czas, a to się okazuje, że... No, 5 minut też na czerwono. No, zobaczymy. O! Czy uda nam się odzyskać monarchę? Nie. Kuźwa. 10 na ryj. No, No i mamy 4 obrażenia. No i już z tego nie wyjdziemy, no. kurde. Dobra, poczekaj. 8 życia, 4 obrażenia, taki jeden kesik w stole to jest właśnie 8 obrażeń.
No, Czy nie miał kontr? Czy można było wszystko mu w ryj walnąć? Nie wiem. myślę, że miał kontry mimo wszystko. Znaczy, no, zobaczymy, tak, ale... Okej. No, No. No nie widzę. Nie widzę tej gry, że tak się tak wyrażę. blisko, a tak daleko. Czyli może nie miał kontr, kurczę. Może trzeba było walnąć wszystko w ryj I by się zdziwił po prostu. i by się zdziwił, no. Znaczy, oponent właśnie poświęcił Campfire. Mhm. Nie wiem, co się dzieje. Może jednak wybrał zły tryb. No właśnie nie wiem, czy... Albo wiesz, to jakiś jest po prostu fan i uznał, że jednak to przegra. To jest to jakaś opcja. Okej, dopiero z Nadal Monarchem. sytuacja jest raczej mocno średnia. Tak, Znaczy, nie jest mocno średnia, jest bardzo, bardzo zła. tak, właśnie sobie też wyczyścił grób, więc Terrora musiał zagrać za pełne 7 many. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja nie wiem, co się dzieje. Możesz napisać do niego na czacie. Why did you sacrifice campfire? Może coś odpisze. Się wytłumaczy. No. Nie wiem, bał się, że się przewinie. Jeszcze 40 kart. Tam. Dobrze, dobrze. To jest syntezator. To jest to coś, no tak, właśnie, tak. Anul. No tak, czyli tak jak podejrzewaliśmy, przeciwnik po prostu misklik, pomylił się, nie chciał wcale poświęcać No tak. Campfire'a. No to jest to przykre, ale umówmy się, żeby on to przegrał, to nie wiem, co musiało się wydarzyć. Tak, ma pełną rękę. Monarcha zrobił. Mam jeszcze 2 droły. Tak jest. Znaczy, To no się nie, na no pewno wiesz, uda. moja ręka wygląda całkiem nieźle przy założeniu, że oponent nie ma absolutnie nic, nie? Tak. No, ostatnia tura. I 2 bolty w ryj dostanę. Znaczy wiecie, istnieje opcja, że dobiorę Kessiga. Nie, dobiorę Termoalchemista. No dobrze. No. GG. O, szedł ten Kessig, szedł. Dobra, Tak, która jest godzina? Dobra, jest północ. lecimy na 3:1. ekstremalnym przyspieszeniu 3 i kończymy to, bo... Dobra, Szymon, bardzo Ci dziękuję. Postaram się Cię nie zagadywać. Jest to Bern w takim razie. Może szybko to będzie. Kończymy tę farsę, że tak powiem, bo to aż przykro. Jest 2-2. Pierwsze mecze 2-1, potem 1-2. Wszystkie takie, no, długie. Mimo że to Bern, były to jednak długie gry. Może jakiegoś znajomego w końcu, Ryniel. Nie kojarzy, nie wydaje mi się, że był gracz z Polski. Łącze są naszym kryptonitem, no i
Mamy też Włóczę. odpowiedź, że właśnie terror mono is a terror. I po tym treningu Szymon jednak kupi pyro. Tak, to się skończy. Czy my to chcemy zatrzymać? Nie. Tego jeszcze bardziej nie chcę, ale to już muszę. Aj, no, rozumiem. No, ta ręka nie jest dobra, ale da się z nią grać, a liczba piątek, z którą da się grać Tocis. Dobra, na co będziemy grali? Przeciwnik wystawia po prostu Basic Swampa. Może jakaś wersja Gardensów na przykład. O! Dredge'a. One Land Spy'a. Zobaczymy. Zobaczymy. Ojeju. Ojeju, jeju. Ojeju, jeju, jeju. Walls One Land Spy. Co to będzie? Przyznam, że nie wiem, czy chociaż raz grałem z Wallsami tym deckiem. Ale to jakieś nietypowe Wallsy, no takie właśnie, nie wiem. Coś ostatnio chyba był łączony ze Spy'em. To chyba musimy robić w ogóle jakieś takie bardzo dziwne zagrywki pod tytułem drugi Voldarem. Co, po tego Metalcrafta? Czy... Po Metalcrafta, bo wiesz, no zwróć uwagę, że jakbym Tomb Raidera zagrał, to i tak by jedno obrażenie weszło. Nie? Tylko, a tak to jest szansa, że w kolejnej turze, jeżeli nie wystawi blokera, to będę mógł zaatakować 3 stworami już, nie? Albo pod Metalcrafta. Tak. No tak, marzyliśmy o tym. Okej, no nie będzie blokerów tutaj. Znalazł Dimir Houseguard, Elven Farsight, Generous End i Overgrown Battlement, czyli no okej, to właśnie jest w takim razie jakiś ten One Land Spy. Nie. No i to jest takie bardzo dziwne granie teraz. Tak, jest Experimental Synthesizer, czyli trzeci do Metalcrafta, ale... No ale to już szanse na przebicie się, że tak powiem, ziemią są... No, będzie chyba no, coś... Okej, no tak, jest Jesus. Battlement. No i tak muszę chyba wystawić ten syntezator? Tak po prostu? No na pewno przyspieszy to dokopanie się do landa, nawet jeżeli to nie będzie teraz czuba. No wiem, ale chyba niczego. No, ewentualnie mogę zaatakować i spalić blastem po bloku jednego landa, jednego stwora, ale może nie, no to już musimy to spróbować zrobić po prostu. O gówno. Tak, Radomir tu podpowiada, że Houseguard sugeruje Spy'a, a przyznam, rzeczywiście w akcji tego deku nie widziałem, tylko o nim słyszałem. No zobaczymy, jak on się będzie skręcał. Czy to już w tej turze, czy w kolejnej. No ale tutaj za to powinien się przydać Grave. Mhm. Masked Vandale i Axbane Guardian. No ciężka sytuacja. No właśnie. No mam jeszcze syn tam tak zajmuje. Nie będę człowiek.
No ale nie, a może dobry. No może Nadal tego landa nie widzimy. no nie ma tych landów po prostu. Musimy zacząć robić takie rzeczy. No, że tak powiem, co ja mogę. No nic, no możemy teraz oczywiście wyciągnąć po prostu jak najwięcej informacji o deku przeciwnika i nawet jeżeli już czujemy, że ta pierwsza gra jest w Tak, plecy, jeszcze się to upewnijmy się jeszcze, że tak powiem. co za sztuczki ma, czym tu gra? Czy on się rzeczywiście kombi No, tak. po Balustrade Spy? Tak. Czyli też 5 tych, nie One Line, tylko 5 Land Spy, tak? Będzie 5 jest tutaj landów? Tego nie pamiętam dokładnie, ile ich tam jest. No może czat nam podpowie. No, pozbył się nam artefaktu, więc tego. Radar mówi, że są też wersje 6-landowe, ok. Aha, No i to jest też bardzo pouczająca lekcja, jak wygląda kipowanie one-landerów, często z tym deckiem 5. 5. A, on się kręci na tym. No, dobra. Dread Return, Tak. Lotlet Giant, wszystko to jest. Tak. No dobrze. My też chyba niczego poza tym nie wymyślimy. Tak, też wydaje mi się, że no, ten Grave Hate jest oczywiście konieczny. Ma tych nawet w mainie egzailujących artefakty, więc też trzeba będzie na to uważać. Tak. No właśnie, no. No też chyba tu nic nie wymyślę więcej. No tak. Znowu One Land. No właśnie. Z gatunku tych kuszących, bo Tak, jest co dokładnie. robić, jest co atakować, jest Experimental Synthesizer. Dokładnie tak. No w sensie, kurczę. To co? Albo się uda, albo się nie uda, będzie szybko. Nie, my jednak chyba zmulujemy. No to chyba nie była zła decyzja. Znaczy mamy więcej landów, Ma jest to chyba relik. więcej sensu, ma to chyba trochę. Co ty pozostawisz? Znaczy no Kesigę jednego, nie, termoalchemista jednego schowamy, tak? No właśnie, bo Termo będzie atakował nawet, prawda, bez zagrywania żadnego, znaczy spingował bez zagrywania speli. Kesig atakować nie będzie. A raczej. No właśnie, w sumie. Z drugiej strony ten się odpala z relikiem. No tylko relik chyba, co, nie zagrasz go w pierwszej? No właśnie pytanie brzmi, w sensie jak... Chyba warto. Chyba tak. Chyba bo wiesz, on będzie cyklował, może, znaczy jak zobaczy relika, to nie wiem, czy będzie cyklował Enta, ale on już od pierwszej, który potrafi zapełniać ten grup i no wiem. możesz oczywiście przyczaić z relikiem, możesz właśnie wyciągnąć tego Enta na przykład i wtedy dopiero go zegzailować, żeby nie miał pod tego, który nam z kolei egzailuje. Czy oponent się też zmulował? Nie.
Dobra, nie, to spróbujemy, spróbujemy tak i spróbujemy zacząć z tym relikiem po prostu, żeby nie kombinować po prostu. O. No, okej, no to te 2 karty straci. To jest dobra wiadomość dla nas w sumie. No właśnie. No właśnie. No on będzie na pewno robił swoje, ale No tak, tego alchemika tapniemy tak czy siak. Ja chyba jednak w ten sposób. O, ma jakąś zagwozdkę. no jest. No proszę. Było. Oczywiście możesz w odpowiedzi na trigger tapnąć Tak, termoalchemista, tylko więc on muszę, też ci się... panie. No w zasadzie. Pytanie brzmi, czy ja chcę już teraz mieć otwartego relika na łapie? Będzie się miał skąpić. No właśnie. Czy on się może skąpić w tej turze? No, to by chyba było wyjątkowe, żeby miał te wszystkie landy na łapie, prawda? No bo on się nie może kąpić, póki nie Tak ma mi się w właśnie stole zdaje. tych No właśnie twoich wiem. basiców. No ale on ma już miliard many, nie? Miliard many ma, no ale nie odpali pipeline, znaczy tego z Balustrade Spaja. Wiem o co chodzi, wiem. No musi wyszukać to musi wszystko jeszcze po prostu. Bo na razie nam oponent myśli mocno nad tym chain lightningiem. Mhm. Możliwe, że ja w kolejnych turach będę cyklował te reliki w ogóle, jak tu się nic nie będzie działo. No bo co, on będzie miał 9 życia, 4 życia. 5, 8, Nie, no to chyba faktycznie puszczę tego chain 5, 4, 3, no 3 życia. Tak. A nie, bo tam to już było odjęte, on się zastanawiał nad tym, tak? Nie, ale tak czy siak, no. Tak, no lepiej chyba teraz on też może grać jakieś weathery. Mhm. Będzie miał teraz na pewno dużo many, no i chyba dużo kart. Dobrał też już spaja na rękę. Pytanie, czy właśnie zaraz zobaczymy weathera.
Aha, no wszystkie te landy może wyciągnąć tymi, ale Mhm. to... No dobra, ale nie ma na razie czarnej mamy. Tak, żeby tak, czarnej nie zagrać. będzie miał. Tak, czarnej nie będzie miał w tej turze, więc. Chyba. Tak, bo to już wyciągnął wszystkie landy ogólnie rzecz biorąc. Tak, tutaj Radomy komentuje, że ciekawe, jak wiele stron poszedł ten Fiveland Spy'a. Właśnie teraz jestem ciekaw opinii Burka, który dużo ścianami grał. Nie wiem, czy on tej wersji nie testował, coś o niej nie mówił. Sagwajki, to też jest w sumie dobra krita. No. No tak naprawdę musimy go chyba zabić w tej turze. Mamy 6-5 damage'a. O! No tak, to chyba będzie to. 4, Tak. 3, 2. A i nie tą górę, no ale chyba nie ma dużego znaczenia. Tak, jest wytapowany. Jest ser. Idealnie. Dobra, idziemy do trzeciej. Tak, tutaj, że nie musimy go zabić, bo mamy relika, no ale no, znaczy byliśmy nawet drugiego, ale jak dobrał pół deka, to tego Wandala by pewnie miał, nie? No tak. Ojeju. On się muliganuje, a my widzimy No to rękę. nie, to tak. Tak, To- i z remuwalem, i z Kessigami, i z relikiem, 2 landy. Wydaje się być bardzo solidne. Ja nie zwróciłem uwagi teraz tak. Masz bardzo też zróżnicowane mountainy, ale czy modą każdy inny, czy nie? Nie, po prostu kupiłem sobie 10 sztuk, a tu mam 14, chciałem mieć te. Mam tylko 2 rodzaje mountainów, nie są aż tak strasznie zróżnicowane. Okay. No proszę, i możemy od razu mu enta. Bardzo dobrze. Jest Wandal. Okej. Jedna opcja to jest no bo tak, nie przy założeniu, tylko skoro wiemy, że z Wandalem zabije mi relika, to jak wystawię Kessiga w tej turze, to potem będzie każdy z tych, będzie 5, 5, 14. A jakbyśmy wystawili landa jeszcze, bo że pewnie będę chciał to odpalić. W odpowiedzi na tego Wandala. A może niekoniecznie wbrew pozorom. Bo teraz tak, wystawię Kessig Flamebreavera, z końcem rzucę Galvanic Blasta i odpali się jeszcze to, czyli to będą 4 obrażenia i potem do 19 i potem rzucę drugiego Kessiga i każdy z nich będzie miał 6 obrażeń. No nie wiem. Jeszcze daleko do celu, niestety. Jeszcze daleko, obawiam się, że nie widzę opcji na skończenie tego w kolejnej turze po prostu.
Tak, nie, to jeszcze za wcześnie. Tutaj Radomir właśnie mówił, że nie musieliśmy się spieszyć w poprzedniej turze, mamy relik, tak, ale no widzieliśmy, że oponent dobrał bardzo dużo kart i spodziewaliśmy się, że nam Mask Wandalem te reliki po prostu zdejmie, a czy te 3 życia by mu nie zmieniły, no właśnie jakby miał, no to by właśnie nie zginął w tej ostatniej turze. No, zagraliśmy tak, żeby go zabić po prostu. A teraz tak, landy to perfect draw, no tak, na pewno by się przydały. Właśnie, czy Chain Lightningiem byś zabijał tego Arcane Guardiana, czy nie będziesz mu chciał zabijać stworów? Ma w sumie dostęp do czarnej, ma dużo many, no dostają mu 2 ściany. Wydaje mi się, że nie. Znaczy zaraz to będziemy liczyć, tak? O Jesus. No właśnie, tak. No ale to nie bije jeszcze, więc nie mam jak tego zabić. Teraz pytanie brzmi, czy puszczam Galvanika z końcem, ale wydaje mi się, że tak. Bo i tak tracimy na tym tylko jedno. Kurczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale co, mówicie, żeby mu palić Axebane Guardiana? Nie. I tak ma czarną manę, i tak ma miliard tej Tak. many. Wydaje mi się, że to niewiele da. A tego Galvanika jednak chyba musimy teraz puścić. No trudno, że tak. W sensie niekoniecznie. W sensie możliwe, że po prostu dobierzemy spele i będziemy się chcieli z tym śpieszyć. No, absolutnie nic to nie zrobi. Bo on ma Wandala na ręce. Tak, wiem o tym, że go dobrał. Jest tak, każdy Chain Lightning to jest 6 obrażeń. No chyba zdążysz mu jeszcze te obrażenia zadać. Tak, tylko się zastanawiam nad... Znaczy nie, no musimy... Znaczy nie, bo zastanawiam się po prostu, czy nie jest przypadkiem tak, że on ma tyle many. Dobra, no zostawię to, tak? Zostawię tego relika. Co my wiemy, że ma na ręku? Ma Baloset Spy'a, Generosenta, Mask Vandala, to wiemy? Tak, jeszcze smoka. A tak? nie, bo on zagrał Nie go z tego, tak, w tym trybie Omena. A tak, faktycznie. A nie może rzucić Mask Vandala, póki nie ma w sumie rzeczy w grobie. A faktycznie! W ogóle zapomniałem. Tak, znaczy może też oczywiście, tam jest inny tryb niż Exile Creature Card z Graveyardu? Nie. Chyba nie. Zapomniałem o tym drobnym, ale istotnym szczególe. No też mi się przypomniało w tym momencie. Więc okej, to chyba nie chcemy mu palić ten. Nie, to dobrze, tak, to musi to zostać otwarte, tak. Okej, on też będzie nas atakował. Trochę się chce ścigać. No dobra. No jest. Zobaczymy, co wymyśli jeszcze. O Jezuniu. 3 karty. I wszystkie znamy? Na to Okej, wychodzi. no jak wrzuci Enta, nie wrzuci O! Enta. No, tak samo, no. Ja w ogóle strzelę tym, zanim zapomnę o tym. No taki Mexican stand-up.
Jak nie zagrywa Enta, to znaczy może przeoczyliśmy, że jednak go discardował po landach? Nie wiem już co. Też. Nie, wydaje mi się, że nie. Może się cały czas waha bardziej, czy go właśnie nie discardować po tego, po cel dla Vandal. No. Ale dobra, ile mamy teraz obrażeń? 14. 7, 14, A ile on ma blokerów? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No. Nie, chyba się ziemią nie przebijemy. No właśnie się zastanawiam, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. A, tylko właśnie, poczekaj. Nasze No. Chain Lightningi Tak, on może odbić, wiem. on może odbić. Więc No. ten drugi będzie o 1 pomniejszony po prostu. Znaczy, właściwie to nie, bo jeżeli ja bym wyciągnął jeszcze jednego landa, to potem ja mógłbym go odbić, nie? No, tylko on odbije go zawsze jeszcze więcej razy. Ale to nie szkodzi. Mhm. No pytanie, nie, w sumie te gobliny, to ja muszę je zagrać tak w ogóle. Bo ja przecież będę blokował tego chłopa nimi. Okej, dobra, tu się możesz wymienić i w sumie co, z końcem kombatu też mu to zegzajlować Tak, z drogu? dokładnie tak, bo to jest jak on wchodzi, więc spokojnie. Zobaczymy, czy on sobie tego enta nie zostawił, żeby mimo wszystko go zegzajlować, no ale dobra. Aha, że może mieć enta, że no wiem, o co chodzi, no. Ale chyba tak, no zadał nam już 6 tym Nihilus Disciple. Chyba trzeba go zablokować, tak jak to powiedziałeś. Znaczy w sumie, jeżeli on to robi... Ale nie, poczekaj, to ty możesz egzailować mu w odpowiedzi? W sensie... Zaraz. Znaczy nie, wiesz co, bo tak teraz, dobra, już teraz to jest już po ptokach, że tak się wyrażę. Znaczy ja mu mogę tak, bo to jest kiedy on wchodzi. Ale czy on nie targetuje? Nie, when enters you may exile a creature card from your graveyard. Więc i tak zdąży tego enta jeszcze sobie tak. przesajklować. No i w sumie nie wiem, znaczy no tak, będzie cyklował tego enta, tak? No tak. Tak, ten relik mu bardzo przeszkadza, no bo w sumie zagra sobie teraz Balustrad Spy'a po prostu. Albo miał go faktycznie. Czyli tak, żeśmy spieprzyli. Nie, no, aha, żeby nie blokować było. Tak. No, chyba tak. Nas wybejtował. O, relik drugi. Nie, no już jest późno po prostu chyba. No. Wyszło długie Pauper Dojo. Dobra. Gratulacje dla przeciwnika. No. Nie, no tak, no coś trzeba było po prostu, no bo byśmy chyba wygrali w ogóle w tej turze, tak? Po zagraniu tego relika. Z drugim relikiem. No. No tak, jest za późno, żeby grać w tę grę. Dobra, dziękujemy bardzo. Dobra, Szymon. Tak. Ja też Ci bardzo dziękuję. 2-3. No, pewien niedosyt jest, zwłaszcza, że wydaje mi się, że mogliśmy którąś z tych gier urwać. No, wydaje mi się, że i tak sobie poradziłeś całkiem nieźle. Jest 2:30, więc wyszedł drugi odcinek. Nie będę Cię już teraz naciągał na żadne podsumowania, bo długo rozmawialiśmy na początku, więc słuchaj, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że byłeś w Pauper Dojo. Polecam, zaglądajcie na kanały Szymona, czyli Szymon Mówi Wojna Idei i zbijajcie z nim piątkę, gdy go zobaczycie na żywo na jakimś turnieju Paupera, w takim razie może na Mistrzostwach Polski. Dobra, dzięki raz jeszcze też i do zobaczenia. No hej, trzymajcie się. Dobrej nocy, trzymaj się. Słuchajcie, to ja się też z Wami pożegnam, tak naprawdę odcinek wakacyjny, życzę Wam udanych wakacji, kiedy się znowu zobaczymy, to nie wiem, nie mamy zaplanowanych kolejnych odcinków,
Też sobie robimy przerwę urlopową. Może się zobaczymy na Mistrzostwach Polski, ja muszę sobie ułożyć swoje plany. Potem jest oczywiście Komon Katowice, a co dalej, to zobaczymy, więc słuchajcie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia w Pauper Dojo.